Startujemy, siema wszystkim. Czwartek, live, miał być poranny, ale będzie jednak około południowy. Mam nadzieję, że mnie słychać, że mnie widać. Tutaj za wiele się nie zmieniło od wczoraj, bo live był do 23, jakoś tak, już nawet nie wiem, bo ledwo tu siedziałem, szczerze powiedziawszy. Także dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Teraz jeszcze tak zmienię jedną rzecz. Tak myślę, że teraz trzeba będzie zrobić coś takiego, żeby na kolejnych live'ach pokazywać wpłaty z aktualnych live'ów. Myślę, że też to zastymuluje osoby, które chcą wpłacać, to czuć się jakkolwiek bardziej wyróżnione, bo nasza topka jest niezmienna i prędko się w ogóle nic nie stanie, żeby tutaj coś, żeby zaszły zmiany, nie? Także tak pomyślałem sobie wczoraj. Dzieci skorzystają, a ktoś może też będzie chciał się pokazać. Różnie bywa. Także chwileczka, moment i zaraz lecimy z piątką. Zobaczymy, jak będzie. Ciekawe, czy dzisiaj zmieniam mostek, tak? Od razu mówię na start. Zaczynamy dzień od tego, że zmieniamy PCH, no, mówię tak jak w laptopach. Układ mam przygotowany z innej konsoli, która na pewno działała. Także tutaj oby było dobrze. Od rana live? Nie, live teraz miał premierę. Jest obraz? Słychać mnie? Widać mnie? Bo tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile nas jest? 60 osób? Czy będzie mniej, czy więcej? Dzisiaj będzie bardziej kameralnie. Niektórzy po prostu sobie odbiorą później. Obejrzą. Także wiecie, jak jest. Udanego dnia. Oby ten dzień był lepszy niż wczorajszy. Aczkolwiek, jak to w życiu, każdy dzień ma taką krzywą, nie? Raz lepiej, raz gorzej. Nie może być też za dobrze. Idąc w drugą stronę, nie może być za źle. Ważne, żeby to się równoważyło koniec końców. Sprawdziłeś, czy są wszystkie napięcia w Asusie? Tak, sprawdziłem. No i niestety procesor. O kurde, na dzieciaki 500 zł. Wow, Arecki, dziękujemy. Nie wiem, czy to jest zaległa wpłata z wczoraj, czy jednak dzisiaj skoczyło. Wow, dzięki. Ja cię sunę. Już mamy ładną wpłatę na start. Dzięki, dzięki. Słuchajcie, przypominam, jeżeli ktoś chce 5 zł, 10 zł, kto ile chce. Tutaj mamy cel dla potrzebujących dzieci. To już jest 10. zbiórka dla potrzebujących osób. W tym wypadku zasilimy domy dziecka. Ostatnio zebrano niecałe 7 tysięcy złotych, bez paru groszy i te pieniądze będę wpłacał przed kolejnym live'em. Wpłacę, skontaktuję się z domem dziecka, więc wybieramy 2 domy dziecka, bo na ankiecie wybraliście wy, że wpłacamy na 2 domy dziecka tą kwotę 7 tysięcy łącznie, czyli po 3,5 tysiąca na dom dziecka. Cześć Domi, cześć Jarosław, cześć Patryk, siema Grut. Zielony. Teraz tak, chwila, jeszcze tylko jedna rzecz. Tylko tutaj jeszcze musimy temperaturę podnieść. O, bo mi trochę wieje po plecach, takim mocnym, chłodnym. Także widzicie, jak to jest. Te walki z konsolami są strasznie nierówne. Po co ja to robię? Robię to dla siebie, dla fanu. Wkurza mnie to też często. Sam się denerwuję na siebie, że to tyle trwa. Chciałoby się, wiecie, rozebrać, polutować raz, złożyć, wypychasz naprawione, kasa się zgadza, jasne. Natomiast, no, jeżeli coś robisz dla dobra ogółu, też dla siebie, to te badania bardzo dużo czasu trwają. Ktoś za ciebie pracy domowej nie odrobi. Nikt za ciebie nie napisze pracy magisterskiej, dajmy na to, nie? O, Mietek jest. A gdzie jest Mietek? A, jednak Mietek jest. Pozdrawiamy naszego Miecia. I Daniel Gorczyca jest. Siema niebiescy. Jest i Sinu Service. Ty pisałeś, że której od 5 rano w pracy? Ty jesteś taki sam wariat jak Coffee Doctor. Tamten też dziś 4 rano wstaje. Do firmy na 5 jedzie z tego względu, że od 5 do 8 nikt nie przychodzi, nie dzwoni, nie zajmuje mu czasu, więc przez te 4 godziny, czy tam ile, dużo wtedy jest w stanie nadrobić, jakby nie patrzeć. Więc wiecie, o co chodzi. Jeszcze tak szybko ten tipli, wyświetlanie wiadomości. Chwila, moment. Jak to się robi? To jest takie skomplikowane. Wastari, proszę, na dzieciaki każdy grosz się liczy. Pozdrawiam z Podlaskiego, Grajewo. Dzięki. Teraz tak, poczekajcie moment, bo to jest mocno skomplikowane. Ranking wiadomości, wyświetlaj ranking od daty. O, z dzisiaj. Używane. No i słuchajcie, patrzcie. Tak, jest. I teraz będą wskakiwały dzisiejsze wpłaty, jeżeli ktoś na przykład wpłaci, to będzie pierwsze 10 osób, top 10 z dzisiaj.
końcu trafiłem na początek live. Pozdro z Lublina, dziękuję. Także jak chcecie mieć swoją nazwę, czasami jest tak, że ktoś prowadzi serwis, sklep, z czymkolwiek, możecie sobie przecież wpłacić 10 zł, czy tam ile, nawet www sklepu i wyświetli się, jakieś tam zasięgi są, można to uznać za praktycznie darmową reklamę, a dzieciaki dostaną pomoc. Dobra, płyta, czekajcie, bo moja kamera nie jest włączona. Zaczynamy dzisiaj od rebalingu. Tak, będzie rebaling, idziemy na ujęcie na maszynę, muszę ustawić ostrość. Cyk. I teraz autofokus w tej kamerze chyba się wyzwala guziczkiem. Albo się i nie wyzwala. Moment. O, come on baby. No dawaj. I teraz manual focus. Mamy to. Słuchajcie, ten mostek, nie wiedzieć czemu, nie zagadał. Konsola ma bloda. I to jest smuteczek. Tu jest mega smuteczek, bo niestety jest spora szansa, że te wszystkie podjęte działania kończą się tym, że laminat powiedział albo papa, albo któryś z układów się odlutował typu VRAM, typu procesor APU. I to jest możliwe. Dlaczego? Bo ogólnie jest coś takiego jak, nie wiem jak to po angielsku się nazywa, skrót, ale chodzi o to, jak wiele grzań producent dopuszcza, jakby to nawet określić, ile maksymalnie grzań może mieć jeden procesor BGA, może tak. Załóżmy, że to jest procesor Intela, nie? W dawnych latach, jak robiłem certyfikat IPC z zakresu lutowania komponentów BGA, to tam w Renexie nam pokazywali, czy tam mówili o normie i właśnie tej ilości maksymalnych grzań. I dla przykładu firma X typu Intel zakłada, że komponent BGA, procesor, będzie maksymalnie nagrzewany, wygrzewany 2 razy, czaicie? 2 razy. Spox, ile kosztuje Ciebie SPA PS5? Posiadam pierwszą rewizję. Pytaj chłopaków, nie wiem, czy to jest 400 czy 500, bo zależy, czy to z gwarancją, czy bez, czy na PTM, czy na ciekłym metalu. To wszystko jest w zależności od tego, na czym to będzie, więc trzeba dzwonić, pytać. I wracając do Intela, Intel sobie, dajmy na to, może to być inna firma, inny producent komponentów. Ominą 2 live wieczorne, to chociaż poranny zobaczę. Dziękuję za koszulkę Ideolo na dzieciaczki, dzięki Hawk. No i tak jak mówię, Intel zakłada 2 grzania maksymalnie. Nie zakłada 3. Dlaczego? Bo nie biorą pod uwagę, że wlutują układ pierwotnie na taśmach, brakuje mi słowa teraz, w tych piecach do reflow, nie? I że później ktoś komponent, jeżeli się uszkodzi, wylutuje. Kiedy wylutowuje, to jest jedno grzanie. Kiedy robi rebaling, czyli nakłada kulki, to jest drugie grzanie, a potem przy wlucie to jest trzecie grzanie. I trzeba brać pod uwagę, że jeden komponent przy robieniu rebalingu jest 3-krotnie nagrzewany. I takie niektóre firmy, właśnie na przykład jak Intel, nie zakładają, ta procedura nie zakłada potrójnego grzania komponentu. Według tego to narusza standardy i nie można robić czegoś takiego, więc w grę wchodzi tylko i wyłącznie montaż fabrycznie nowych układów, dlatego nie powinno się robić rebalingów. I idąc na przykład tym tropem, tak powoli po sznurku do kłębka, nie? Jest możliwe, że myśmy po prostu już tą płytę mechanicznie, brakuje mi słowa, nie mechanicznie, termicznie przegrzaliśmy ją. Za poranny live na dzieciaki. Dzięki. Więc tak mogło się zdarzyć, a czy dobrze myślę? Nie wiem. Słuchajcie, też zdarzają się sytuacje, że jeden laminat można lutować nawet i 10 razy. Jasne, że tak, mogą, ale nie muszą, bo te laminaty nie zostały stworzone do tego. Fuksik, dzięki, robisz naprawdę fajną robotę. Mimo że naprawy konsol Apple'ów to nie moja bajka, to super mi się Ciebie ogląda. W sumie to dzięki Tobie nabrałem jaj, żeby samemu złożyć swój pierwszy PC. No widzisz, a mi piszą w internetach, w komentarzach, że jestem lamą, że nie powinienem się w ogóle zabierać za składanie PC-ów. Ja oczywiście mówiłem na początku, że się na tym nie znam, ale wiadomo, PCI Express i techniki pod kątem dysków twardych magistrali są mi znane, ale samo składanie puszki dla mnie to nie kręci mnie to, ale już nieważne. W skrócie przeorali. Tak. No i właśnie z grzaniem tych laminatów właśnie jest ten problem. Nawet komponent, taki jak ten mostek, on pochodzi z demontażu, dzięki Kamilu, pochodzi z PS5. Był dopiero teraz raz wylutowany. Ja za chwilę zrobię rebaling i go wlutuję.
i łącznie będzie 3 razy nagrzewany. I załóżmy, że on wstanie na nogi i działa. Ok, ale uwierzcie mi, że ten układ nie wytrzyma 10 rebalingów. Jego po prostu rozsadzi. W środku są struktury krzemowe. To nie wytrzyma. To nie wytrzyma nagrzewania. Na części od pana Chińczyka. Kefir 1892. Na części od pana Chińczyka. Kurde, ty teraz nie kumam, o jakie części chodzi. Zgubiłem się. Spoks. Ty jak już kładziesz dłonie na konsolach, to zaczynają działać. Nie zawsze, nie zawsze. Nie jest to takie hop-siup. Ale lubię pokazywać swoją pracę i naturalność tej pracy, a nie, że będziemy tutaj udawali i rąbali, czy tam nadrobili siebie głupa, czy serwis, który naprawia wszystko. Nie. Często jest tak, że ktoś z Was dzwoni, czyli klienci, prawda? No i mówi, że ma uszkodzoną konsolę. Konsola czy kosztuje 500, czy 1000, czy 1500, już nieistotne. Tylko chodzi o sam fakt, że jak klient do mnie dzwoni, to on jest święcie przekonany, że my tą konsolę naprawimy. Ja tłumaczę, proszę Pana, istnieje 50% szans, że w określonym przypadku naprawimy. A on nie dopuszcza do siebie tego faktu. Dla niego, że na pewno ją zrobimy. A ja tłumaczę, proszę Pana, w tym wypadku jest 50% szans, a nawet 30% szans na naprawę. Dzięki, Karolus. No i tu trzeba brać pod uwagę, że nie wszystko da się naprawić, bo producenci nie sprzedają procesorów, nie sprzedają komponentów typu mostki. To wszystko jest tajne przez poufne i trzeba sobie radzić, trzeba się babrać w G, żeby próbować zarobić jakiekolwiek money. Witam. To będzie rozwalona ta PS5. Na razie nic nie jest rozwalane. Próbujemy naprawiać, a nie rozwalać. Mostek. Gdzie jest stolik? Momencik. Idziemy na rebaling. Zapraszam wszystkich na rebaling, natomiast stolik, a tutaj jest. Dobra. Mamy ujęcie od góry? Działa? A, aparat wyłączony, to czekajcie. Coś tutaj się podziało. Zaraz podłączymy. Witam. Szok, zawsze oglądam odgrzewane kotlety z wieczora, a tu live. Pozdrawiam. Właśnie tak się zastanawiałem, ile osób rano przyjdzie na live'a. Patrzcie, 700 osób prawie. Dużo. Jakby nie patrzeć. Bo dużo osób wieczorem, czytam w komentarzach, gdzie ostatnio na live'ie zadałem pytanie, kiedy ma być live. No to tam wszyscy nagle na hura, po co live rano, bo to, bo tamto. Tak naprawdę główna grupa odbiorców mojego kanału to są ludzie w wieku 25-35, to jest pierwsza grupa. Druga grupa wiekowa to jest 35-45 lat. Dopiero trzecia grupa to jest 18-25, później jest 45-55, a na samym końcu, jakkolwiek to YouTube znajduje, sprawdza, młodsi, czyli tam, nie wiem, 13-18. Więc z tego tytułu sporo osób, Was oglądających, siedzi sobie teraz na przykład w domu, bo ma wolne, a jutro do pracy idzie, albo ktoś na tyle dobrze się uczył, tyle zarabiał, że teraz już nie musi pracować, nie? Przecież też tak się zdarza. To powiedzenie, że trzeba się było uczyć i dzięki temu się zarabia pieniądze, no to jest jak najbardziej zasadne. Więc ma to pokrycie. Rano mogę oglądać, słuchać w pracy. Po południu mam inne zajęcie niż oglądanie tych długich filmów na YouTube. No dokładnie. Komu by się chciało oglądać materiały z jakiegoś rzeźbiarza, które trwają 80 minut, czy tam ile? Dobrze, że robisz live rano, bo dziś też live'a ma Paweł. Boże, znowu, zrozumcie to, że nawet lepiej, kiedy w jednym momencie 2 youtuberów nagrywa live'a, bo i tak ludzie przeskakują z jednego na drugi. Nie jest tak, że właśnie to, że przyjdzie do Ciebie na live'a, na przykład teraz jest 700 osób, już w tym momencie wyszła połowa i w tym czasie weszli inni. To nie jest tak, że te 700 osób od początku siedzi i te, nie wiem, jesteśmy 15 minut. I przez te 15 minut oglądali. Nie, tak nie jest. Więc o tym wspominam, więc musicie to przetrawić. Nawet lepiej, jakby 2 youtuberów w tym samym czasie nagrywało live'a. Minionek jest? O, minionek też strajkuje. Dzisiaj to widzę grubo. Nie ma minionka. Ujęcie od góry. Dobra, rączki widać. Rączki mam. Kurde, w Mario by pograł. Tak się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek przeszedłem Mario. Czwartek, dzień bez majtek. Grzej laminat. Rdzeń wyczymie. Więcej rebalingu PS. Dawać lajki, bo nie zadziała i kulki nie siądą. Coś w tym jest, ale w sumie dobrze mi przypomniałeś. Mamy 140 stopni na
podgrzewaczu. Także idziemy, zaraz ściągniemy ten procesor. Więc ja już sobie tu ustawię. Hot i lecimy. Nagrzewamy dupka. A więc zaraz go zdejmiemy. Już się rusza. I chciałoby się powiedzieć, że ten układ, nie wiem, krzywo siadł, że coś jest z nim nie tak. No niestety nie ostrzy. Moment. No, dawaj. Ale wszystko jest ok. Żadna kulka nie jest zlana. Często jest tak, że ja domyślam się, że wy podczas live'a chcecie mi pomóc, udzielić jakiejś rady. Ale to kurde, często jest tak, że czegoś nie widać, nie? I się będę zastanawiał, jakim cudem ten mostek nie działa. Ale są takie możliwości, gdzie mostek powoduje bloda. Ja jeszcze nie spotkałem PS5, gdzie blot był spowodowany przez ten układ, no ale kto wie. Więc ten mostek odkładamy na bok, tutaj. Czekajcie, kładę go na odświeżacz powietrza. Może nie zapomnę tym razem. I minionek. Ale ładne efekty. Kurde, żebym nie wiedział, jakie efekty chodzi. Przydałoby się teraz wypozycjonować sito. Aha. No i słuchajcie, nie mam oczywiście sita dedykowanego. Nie w tą stronę. Uno momento, muszę sobie przekręcić całość. Kurwa, kiedyś to było. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Sam układ mógł być popsuty. Brak ESD też raczej nie pomaga. ESD jest tak naprawdę, bo uziemione są wszystkie lutownice, blaty są uziemione, więc tutaj nie ma co też psioczyć. Dobra, przekręcamy w tą stronę. Dalej nie w tą. Jeszcze raz w jedną. A! Jeszcze nie w tą. No to mamy to. Teraz jest pokrycie. Przykręcamy górną część stolika. A ty nie jesteś uziemiony? No i co z tego? Nie muszę być uziemiony. Ksemi, słuchaj. To jest tak, że ja wiem, że teoria, uziemienie, ale te teorie to w większości przypadków można sobie je w dupę wsadzić. To jest taki fakt. Ale mało kto ci to powie, nie? Bo każdy woli, nawet jak jest nieuziemiony, to ci powie, że jest uziemiony. No to jest takie pitolenie. Ja naprawiam sprzęty od 12 lat. Ponad, jako firma. I ile ubiłem sprzętów, nie będąc ja uziemiony, bo nie mam opaski. Zresztą przez pierwsze 6 lat zawsze chodziłem z opaską. Nawet do kościoła w niedzielę miałem opaskę na lewej dłoni. Zawsze miałem. Wtedy jeszcze zegarka nie używałem. I nie wpływało to na to, czy jestem uziemiony, czy nie, żeby sprzęt ubić. To nie jest tak, że naprawiasz elektronikę za 50 000 złotych i chcesz mieć 100% pewności, a nie 99,9. Więc to uziemienie to jest takie... Jak widzę, że ktoś, nie wiem, podchodzi do naprawy laminatu za, nie wiem, 200, on będzie się nagle wielce uziemiał, a obok stoi sprzęt jakiś gówniany, to też można byłoby szukać, nie? To nie o to w tym chodzi. Moim zdaniem uziemienie ma sens, jeśli naprawdę wchodzimy do pomieszczenia, gdzie wchodzą w grę duże pieniądze, bo ja na 12 lat pracy swojej ubiłem raz tylko jedną konsolę, gdzie faktycznie ona zdechła i był to Xbox Jasper. I wiecie, kiedy zdechł? Kiedy go położyłem na dywanie. Położyłem na taki włochaty dywan, płytę główną, leżała dobę, płyta. Ona wcześniej działała, po dobie zdechła. I to był jedyny przypadek. No ale to od dywana, bo naelektryzował się, nie? I ubił płytę. A nie licząc tego zdarzenia, to nie ma takich tematów. Więc to jest w większości przypadków teoria, ale mało ludzi o tym mówi, no bo ludzie nie chcą opowiadać niewygodnych faktów, nie? Na dzieciaczki, dzięki Killer. Dzień dobry, seria z tą PS5 to moje nowe hobby, Netflix będny, trzymam kciuki, uda się. Kurde, szkoda, że to nie jest moja nowa seria.
Ej, tu jakiś brud jest. Czy co tu było? Chwila. A tam jest brud na sicie. Chwila, moment. Trzeba doczyścić sito. Więc można powiedzieć odnośnie uziemienia, lepiej je mieć, a kiedy masz uziemioną lutownicę, masz uziemiony blat, masz uziemione stanowisko, to jest ok. I to już w zupełności wystarcza. Xbox czy PlayStation? Właśnie, ankieta. Ankietę trzeba dać. Siemano Lockman. Ja sobie w pracy oglądam 50+, pozdro z UK. No widzisz, pozdrawiamy UK. Ustawmy jakąś ankietę. Tylko jaka dzisiaj ankieta? Rozpocznij ankietę. Jaka ankieta? Dajcie szybko temat. Czy ręka już oka? Dzięki za live z rana i poświęcenie. Pozdrowionka. Nie, nie jest. Trochę, bardzo delikatnie boli, ale nie mogę jej w ogóle obciążać. Nawet chciałem z dziećmi pójść na kręgle, bo raz dopiero w życiu byliśmy, no i nie pójdę, nie jestem w stanie rzucać kulą. Ankieta, czy młotek pójdzie w życiu? Nie, to nie jest zasadna ankieta, bo to nie wpływa na to, czy pójdzie. Czy na 2 domy dziecka? Było wczoraj. Etat czy działalność? O! To jest dobre pytanie. Jak to zadać pytanie? Gdzie pracujesz? Pierwsza opcja działalność. Nie, pierwsza opcja etat. Druga opcja działalność gospodarcza. Jeszcze będzie jakaś trzecia opcja. Tak najbardziej popularne to jest albo na etat, albo na JDG. Są jeszcze te B2B współprace, ale to już różnie na to ludzie patrzą. Więc co jeszcze można napisać? O, nie pracuję. Napiszemy szlachta nie pracuje. Normalnie nie powinno mnie tu być, bo robota, ale okazja jest, siedzę w szpitalu z kamieniami w nerkach, to można poglądać. Daniel Pawlak. Miałem kamienie. W nerkach? Miałem, tak, przerąbane. Miałem też w cewce moczowej czy gdzieś tam. Rodziłem kamienie. Nie było to miłe. Oj nie, nie zazdroszczę. Aktualizowałem BIOS w płycie głównej H110. Po aktualizacji pytanie wstaje, co mogło stać, czy mógłbym wysłać do Ciebie. Nie robię BIOSów w stacjonarkach, szukaj na miejscu serwisu komputerowego. Jeżeli BIOS jest wpinany w podstawkę, niech wypną w programator i wgrają. A co mogło być nie tak? Wgrałeś zły BIOS, zły procesor, po prostu możesz nie mieć procesora, który to obsługuje. Bo nie wiem, po co aktualizacja. Jak wymusić w PS4 instalację starszego softu z Recovery Mode? Nie da się. Nie możesz w konsoli wgrać softu niższego niż ona chce. Nie da się tego ominąć. Więc tutaj jest kuku. Ok, lecimy z mostem. Rolnik ubezpieczony na krusie. No powiem Wam, ja żałuję osobiście, że na przykład nie mogę prowadzić działalności i być na krusie, bo będąc na krusie masz ubezpieczenie. Jest to fajne i płacisz raz na kwartał, nie wiem, tam jakieś śmieszne pieniądze typu 300 zł, 400, a nie tak jak na ZUS-ie, teraz jest chyba 1800, tak strzelam, nie mam pojęcia ile jest za jedną osobę, ale liczmy, że minimum 1600, nie? A jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, lekarzy i tak wszystko jest w dupie. Hej, robię swoje stanowisko z blatu drewnianego w pokoju, będzie tam lutownica, zasilacz TP. Jak uziemić te urządzenia, aby nic się nie wydarzyło? Wiem, że głupie pytanie. Nie jest głupie pytanie. Urządzenia same w sobie już będą miały uziemienie. Przynajmniej weź miernik w łapę, sprawdź, czy to faktycznie ma uziemienie. A jak nie, to rozbierz. Ale jak nowe, to lepiej nie pchaj łap, bo stracisz gwarancję. Mata ESD, klips do uziemienia. I tyle. No, to już jest dobrze, nie? Jak chcesz, to sobie kup buty ESD, kup sobie fartuch ESD, koszulkę ESD. Co jeszcze? Skarpety, spodnie. Jeszcze się uziem dodatkowo, wtedy będziesz miał strefę EPA, która Ci, nie wiem do czego będzie potrzebna, no ale w Polsce mamy taką manierę, że chcielibyśmy oczekiwać od kogoś, żeby miał w serwisie strefę EPA. To tak powinno być, nie? Ale nikt Ci za tą strefę nie zapłaci. I tu tyle w temacie. Okulary SD. O, jeszcze okulary SD, zgadza się. Teraz tak, ten mostek, tak się zastanawiam, jakie tu kulki powinny być. Chyba 0,4. 0,4 dam.
Nauszniki ESD i szczoteczkę do zębów ESD, o tak. Gumki ESD, możliwości wiele. Sypiemy kulki 0,4. Mam nadzieję, że będzie ok. Zdmuchujemy. Ja mam tą manierę, że je zdmuchuję. Przesuwam je na bok, bo one oczywiście są o tutaj, nie? Jakby się ktoś pytał, gdzie się podziały kulki. No i dygam nim, ściągam. To jest mój sposób na rebaling. Kulki SD, no kulki SD. Tak z ciekawości, jak bezrobotni to kamienie jecie? No, teraz to jest właśnie smutne, że zresztą nie będziemy trochę wchodzili w te tematy, bo wszystko dąży do tego, że coraz mniej opłaca się pracować. Najlepszym przykładem jest na przykład kobieta, która ma 2 dzieci i wybiera albo siedzi w domu na zasiłkach, albo idzie do roboty legalnej, zarobi tam, nie wiem, 2,5 tysiąca netto. I z tego ma te dzieci zawozić do szkoły, ma jechać autem, paliwo, wszystko opłacić, koszt życia, utrzymania. Jak sprawdzimy, ile jedna dostanie, ile druga, to nie jest kolorowo. Niestety coś tutaj nie do końca gra. Ale taki przykład, ale wiadomo, każdy ma los w swoich rękach, więc różnie bywa. Jak jest w Kielcach? Zajebiście, panie. Wszędzie jest fajnie. Tylko trzeba oczy otworzyć w dobrym kierunku. No, kulki ustawione, bierzemy chota w rękę, nagrzewamy. W razie w kondom ESD. No a jak? Ej, no i gdzie ten Kseni znikł? Nie ma z Kseniego. Odpowiedziałem mu na temat ESD i chyba się obraził. Chyba mu się to nie spodobało, co powiedziałem o ESD. No ale taka jest prawda. Wszędzie fajnie tam, gdzie nas nie ma. Otóż to. To są święte słowa. Jeszcze fotel ESD. Tak. Mówię, kiedyś chodziłem w fartuchu ESD po 12 godzin dziennie, miałem opaskę i buty ESD. Mam te buty ESD do dzisiaj. Całkiem wygodne. Nie powiem, że nie. Ale w tym momencie to mniej na to zwracam uwagę, bo to nie jest ten poziom napraw elektroniki, nie te pieniądze, żeby się bawić w takie zabiegi. Ja wiem, że takie pokazywanie swojego serwisu, który ma zabezpieczenia jak w NASA, a robisz płytkę za 300, to jest miłe dla kogoś oglądającego w internecie, ale wiecie jak to jest, na zdjęciach się pokazuje, a w praktyce nikt tego praktycznie nie używa. Jednostki, pojedyncze. Nie mówię, że nikt, ale mało. W zwykłym serwisie. Normalny serwis, kurde, który pracuje na co dzień. Będąc u siebie, gościu, który jest u siebie na etacie, nie? U mnie kiedyś kierownik sobie kupił lakierki SD. No widzisz, da się. Dobra, czyścimy układ. Ja pracuję na produkcji jako operator SMT. No i u nas wszystko jest ESD, bo inaczej to nawet wejść się nie dam. No, Orbitowski, to jest inna sprawa. Ja nie rozmawiam teraz o osobie, która pracuje w fabryce. Wiadomo, masz tam bramkę, musisz być uziemiony, masz kontrolę jakości, nie przechodzisz pozytywnie testu, nie wchodzisz, no ale doskonale o tym wiesz, nie? Ale rozmawiamy o zwykłej pracy na serwisie, gdzie wiadomo jak to wygląda, tak jak ja teraz robię. Majonez kielecki najlepszy. No powiem szczerze, że dobry jest ten majonez, a ten winiary też jest dobry. Nie jestem jakiś tam powalony, że będę mówił, że ten najlepszy, a tamten gorszy. Obydwa są spoko. Jeden i drugi ma swój unikalny smak. Więc nie dajmy się w tym wszystkim zwariować. Kiedyś tak, teraz nie, winiary lepsze. Bo w winiary jest więcej chemii. Jak lepiej trzymać PS5? Czy na stojąco, czy na leżąco? Patrząc na fakt, że jest tam ciekły metal. Pomóż mi z tą zagwozdką. Ja zalecam pozycję poziomą, ale nawet w poziomie ten ciekły metal też ucieka na boki. Po prostu to jest smutne, ale tam gdzieś nie do końca wyszła ta konstrukcja. Poczekajcie, sobie tylko czat oddzielę. O, teraz. A PS4? PS4 lepiej, tak samo i PS5. Słuchajcie, lepiej jest trzymać konsolę w poziomie, bo ona jak stoi w pionie, to od spodu w tym czasie zaciąga powietrze, dajmy na to, przez zasilacz. Czasami, no liczmy, że w piątce
wydmuchuje. To jest dodatkowy kanał wydmuchujący powietrze. Więc stawiając ją w pion, blokujemy przepływ powietrza, gdzie ono ma wyjść poza obrys konsoli. Obszar. Więc widzicie, jak to jest. Siema, Kondzio. Dziękuwa. Także widzicie, mamy top donate i trochę formuła zmieniona. Idziemy na maszynę, wyczyścimy sobie laminat. Pyk. I jeszcze od Sinuservis plecioneczka. Gdzie ona jest? Tu jest. Trochę topnika. Gdzie jest topnik? Topnik jest tutaj. No i lecimy, zobaczymy. Aczkolwiek ja myślę, że niestety ta konsola będzie miała dalej bloda. Mam takie głupie skojarzenie. Będzie game over. No ale kto wie. Może będzie lepiej. Czyścimy. Więc sami wiecie, jak jest. BGA fajna technika, tylko dobrze by było, że na 10 takich montaży masz 10 poprawnie. Ale żeby było poprawnie, to trzeba by było mieć test pointy, które zawsze mierzysz. I one ci mówią wprost, działa bądź nie działa. Tak jest na liniach produkcyjnych. Do tych pieców rozpływowych, reflow wlatują płyty, komponenty są lutowane, potem to stygnie i jest robiony pomiar. Podchodzi maszyna z test pointami, trwa to dosłownie 5 sekund, przytyka, nie wiem, 10 punktów, które ma pomierzyć i wychodzi w praniu, czy to jest sprawne, czy nie, czy się dobrze zalutowało, czy nie. Jak są jeszcze jakieś tam wątpliwości, idzie to na rentgen i sprawdzają dodatkowo, nie? Teraz tak, topnik i smarujemy dziada. O. I nasz mostek wyczyszczony. Nie musztardą, tylko octem. Łapki do góry możecie dać, jak chcecie. Zapraszam. To nie boli, motywuje. Niech się nażre YouTube'owy algorytm. Jeszcze tak, wypozycjonujmy dupka. Masz działać, Dzido. Też bym tego chciał. Tego sobie, można powiedzieć, życzę. No ale wiecie, życzenia często się nie spełniają. Więc różnie bywa. Jeszcze trzeba tego dupka wypozycjonować. O. Dobra, jest, myślę, w miarę równo. Ok, odpalamy nagrzewanie. Tysiąc ludzi na live. Kurde, czwartek. Godzina 11:45. Never back down. Never what. Ogólnie to bardzo fajny film jest ten Never back down. To jest film, nie wiem, czy to jest rok 2006, ale spoko. Taki o biciu się, nie? Donaty tutaj przychodzą z opóźnieniem. Donaty są moderowane, więc zanim się wyświetlą, trzeba je zaakceptować. Po prostu człowiek uczy się na błędach. I żeby nie było, że przyjdzie jakiś mądry i będzie chciał robić popelinę, się będzie to wyświetlało. Nie, my sobie tą kasę weźmiemy, a donate się nie pokaże, więc to jest fajne. Też się sobie dziwię, że jestem dziś na live. No widzisz, to nie dziw się. Ja zarabiam robiąc filmiki porno. Aktualnie nagrywam i oglądam tego live'a. Pozdro wariaty bezrobotne. Chłe, chłe. Można i tak. Ty może masz tak, że za to, że je oglądasz, to ci płacą, więc kto wie. Jeden pracuje, 1000 ogląda. Tak też bywa. W tym momencie co mogę zrobić? Wyczyścić sito. Czyszczenie sita jest spoko. Hej, wysyłałem PS3 chce na Frankenstein. Będzie można odebrać osobiście i zbić pionę? Tak. A jest zrobiona? Myślę, że nie, chociaż ostatni Frankenstein robiłem z 2 tygodnie temu albo dalej, więc na razie wszystko się zatrzymało. Tak. Także słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma na sprzedaż konsolę PS3
Slim 2004, 2500. Dlaczego tak dużo ludzi ogląda pracujących na etacie, ogląda film na żywo? Bo mogą. Jak ktoś z Was ma na sprzedaż konsolę PS3 Slim, czy tam Faty, model CHK, Sino Service, stówka, naprawa elektroniki przemysłowej, falowniki, serwonapędy, Siemens, Simo Drive, CNC, Sinumeric, Hayden, Hein, coś tam, pozdrawiam moich klientów. No i Sino Service wskoczył na 3. miejsce. Dobre i to. Także jak macie do naprawy elektronikę przemysłową, automatykę, wbijajcie do niego. Godzina na live idealna. Wchodzę do pracy, odpalam komputer i lecimy. To jest też takie trochę ciekawe, bo idziesz do roboty, coś robisz, a słuchasz w tle jakiegoś gadającego. Ja bym chyba tak nie mógł. Nie wiem. To jest live teraz? Teraz? Okrutny widzu? Nie. To jest playback. Ja siedzę na etacie, ale pracuję z domu, więc na drugim ekranie można oglądać live. Można. Sito ci czyste. To jest jutrzejszy live. O, dokładnie. Ten live będzie miał premierę jutro, jak coś. Więc bądźcie obecni. W pracy zawsze jest czas, by oglądać. Mamy człowieka od zawodowego miętoszenia gruchy na live. Tak jest. Coś w tym jest. Ja teraz latam w pracy przy maszynach i Ciebie słucham. Da się? Da się. Jak zmienić kolory start, aby był biały, a potem niebieski, PS4 i PS5? Proszę odpowiedź. Chodzi Ci o tą diodę boczną? Trzeba byłoby wylutować LEDy, żeby zamienić je. Naprawiam PS4 FAT i też oglądam. Pozdrowienia z Lubomierza. Jak chcecie, słuchajcie, wpatrzcie, 5, dyszkę, zapraszam. Mamy 3500 zł. No dzisiaj jak na live wbijemy 4000, to byłoby miło. To już było wtedy mało do tego, żeby zbliżyć się do zamknięcia celu. Co robisz? Nic, w pracy jestem. To jest dobre stwierdzenie. Są takie roboty, nie? Że można trafić na pracę, gdzie faktycznie nie trzeba aż tyle się narobić, a da się zarobić. Pozdrowienia z Krotoszyna. Dziękówka. Siedzę w robocie i czekam na zgłoszenie. O proszę. A gdzie pracujesz, Hołk? Jeździsz na jakiejś karetce, czy coś w ten deseń? Więc ja mam taką pracę. Spox jako jedyny na YouTube stworzył formę interaktywnego filmu, który ma emitować transmisję live. Normalnie geniusz. Tak, dokładnie. Ładna dniówka Ci dzisiaj wpadnie. Dobry żart, przy czym to jest na potrzebujących dzieci, więc jak nie zarobię, jak nie naprawię, to nie zarobię. A prowadząc własną działalność, ci, którzy prowadzą, wiedzą, jak to działa. Nie zarabiając danego dnia nic, tak naprawdę w plecy jesteś, no tak liczmy, 80 do 100 zł realnie, na minusie. Bo ZUS dziennie, nie wiem ile tam wychodzi, teraz jest 1800, podziel na 20 dni roboczych, to jest 9... To jest prawie 9 dych za ZUS za dzień, za dni robocze. Ale naliczają. Skurczybyki. 90 zł ZUS, to nawet zmniejszmy do 60. Układ. Spoko, Paco Aqua, 100 stopni. To wszystko, ten podgrzewacz jest mądry. Tutaj nie da się nawet przegrzać laminatu. Choćbym go ustawił podgrzewacz dolny na 100%, on i tak nie zrobi przyrostu w czasie, tej temperatury w czasie większej niż norma IPC pozwala. Siema, Michu XRD. Poczekaj, w przyszłym tygodniu będzie wyższy ZUS. Dlaczego ma być w przyszłym tygodniu wyższy ZUS? Udanej naprawy, pozdrawiam. A, bo czekaj, jest lipiec. Chyba od sierpnia mieli podnieść minimalną. Tak, pewnie będzie wyższy. A rękawice znalazłeś? Tak, rękawice leżały w tym miejscu, o tu. Ale już je przełożyłem. Znalazłem je. Wczoraj tu jeszcze siedziałem z 20 minut. Miniaturę zrobiłem do drugiego materiału. I tak to.
ZUS zapłać, umieraj, spier. No niestety, trzeba płacić. To jest to. Jeżeli patrzymy na ten temat jednostronnie, no to dopóki nie potrzebujesz tej pomocy lekarza, no to super, nie? Ale w pewnym momencie różnie się dzieje. A jakbyś miał zapłacić prywatnie z własnych pieniędzy za jakąś poważną operację, to by mogło czasami zbraknąć jakiegoś dobrego kredytu. Siemano Spoksu, siema ludziska. Cześć, Rafał Scrapper. A gdzie 8500? Na drugim stanowisku. Hawk. Pracuję jako elektryk w spółdzielni mieszkaniowej. O, jak fajnie. Spoko jest, no bo co, jest usterka, wsiadasz w samochód, jedziesz, bo zapewne obsługujesz nie tylko jedno, tylko więcej. Tak zakładam przynajmniej. Chyba że jest tak duża spółdzielnia, że macie swojego własnego, indywidualnego elektryka. To też fajne w sumie. Ok, to odkładamy. Idziemy na podgrzewacz. Czegoś tu się nie przyłączyło. Trzeba do operacji dołożyć. A nie wiem, co trzeba dołożyć. Odpalamy nagrzewanie. I lecimy. Grzejemy układ. Spoks, ile dni potrzebujesz na zarobienie 1000 zł? Niepoliczalne rzeczy. Czasami można w dzień zarobić 1000, a potem można 5 dni zarobić 500. Na to nie ma reguły. Zobaczcie, jak układ siadł. Dzisiaj zrobił to z lepszą gracją, myślę. Fajnie było widać. Może jednak kulki 0,4 to był lepszy pomysł. Tam chyba były większe. I studzimy dziada. Dmuchnę delikatnie na niego. Trochę z kompresora dostanie. Nie praktykujcie tego w domu. A już bałem się, że w pracy nuda będzie, a tu live. No widzisz? Jak tam w ogóle ankieta? Etat 50%, działalność 18%, szlachta nie pracuje 32%. No widzisz, tak bywa. Jeszcze tak odpalę studzenie płyty, bo ten hot obsługuje tą opcję. Moment, bo nie widzę. Damian Wawa. Szukam serwisu UPS-ów. Iton EAPC Warszawa. Wiesz co? U nas na polach masowych na grupie jest człowiek, który naprawia to z jajem. Wszystkie te UPS-y i inne wynalazki, więc pytaj go. Poczekaj, w przyszłym roku będzie wyższy ZUS. No oczywiście, że będzie. Skoro minimalna ma być 4200, no to się będzie działo grubo. Najgorsze jest to, że wraz ze wzrostem tego ZUS-u wszystko strasznie zdrożeje. Jeden robi, jak się patrzy, reszta patrzy, jak się robi. Święta prawda. Także płyta się już studzi, a my sobie cierpliwie poczekamy. Spoks. Ile czasu trzeba, by czekać na SPA PS5? Normalnie to nie wiem, to jest ponad miesiąc, a jak nie chcesz czekać, trzeba dobierać usługę Express. Ale lepiej ściągać przykładowo 1600 zł od pary, żeby dać 500. Coś w tym jest. Nie naprawiam UPS-ów, napisał Sinu Service. Nie ty Sinu. U nas na polach masowych ktoś pisał, ogłaszał się i tutaj na live był z 2 razy, czy tam 3. Wieliczka, CNC, kamieniarstwo. Jak nie zagada, daj mi ją na piłę. No widzisz. Spox 2. Jaką masz teraz stację BGA? Podgrzewacz dolny JBC plus hoter od góry. Kurde, na każdym live tyle osób o to pyta. Hawk, spółdzielnia ma 4 osiedla, a ja obsługuję konkretnie jedno dość spore. Powodzenia. Wow. To fajne, masz spokojną robotę. Dostajesz telefonik, idziesz robić swoje, nic ci nie ględzi za uchem. Zajebista opcja. Minimalna 4K brutto, a ZUS-u ponad 2K na ryczałcie. No właśnie. Adam Latusek napisał elo, siema. Dawid Latusek jest tutaj.
Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Zaraz przywali pewnie capslockiem. Młotki, komu młotek? Spokojnie. Ostatnio wywalił mi się Windows. To zainstaluj Linuxa. Janusz Nosacz. Co może być uszkodzone w padzie PS4, jeżeli sama kamera w grach R3 sama się robi? Padów nie naprawiamy, więc daj to do kogoś rozgarniętego. Kurna, widzisz mnie? Widzę Ciebie, pewnie, i Twoją audicę. Dawid Duchowny, z tego względu go polecam, bo jest po pierwsze nowszy i jest dużo bardziej energooszczędny pozostałe parametry. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Jeszcze są wakacje, to można oglądać live. Pozdrawiam wszystkich operatorów CNC, co siedzą w robocie i oglądają jak ja. Pozdrawiam z Foxy, powodzenia. Pozdro. Ok, to wyłączymy. Teraz rękawice. O, mam rękawice. Spoko jest. Mała cegiełka dla dzieci i dużo zdrówka dla wszystkich, bo jesteś z Fox. Pozdrawiam serdecznie, Jano. Dziękuję. Tym razem rękawice sobie założę, więc nie będzie większych problemów. Tyk. Mamy płytę. Chcecie zobaczyć, jaką temperaturę ma płyta? Zaraz odpalimy termowizję, podgląd. I odkąd w ogóle przełączyłem termowizję bezpośrednio do kompa, wcześniej w hubie była, to za każdym razem w dupę mnie robiła. Ej, ta płyta ma ponad 100 stopni. Tak, termowizja ją tak na pograniczu jest. Ależ gorąco. Czekajcie, idziemy na termowizję. O, proszę bardzo. 109 stopni na laminacie mamy. Moja ręka w tym momencie jest zimna. Jestem zimnym draniem. Takie serduszko dla hejterów wysyłam. Przepraszam was, hejterzy, że jestem takim chamem. Sorry. To jest serduszko miłości. O, tak. Pomaganie zawsze to. Pozdrawiam. Dzięki, Jakub. Nagrzewa się. Temperatura sukcesywnie spada. Naprawia rzutniki. Ja nie, to nie dla mnie. Pizza wyjęta z pieca, a teraz degustacja. To smacznego. Da obraz? Nie wiem, czy da. Zobaczymy. Miałeś kiedyś przypadek w padzie do PS4? Nie, ja nie robię padów, więc nie czytam dalej. Co myślisz o piątce, o PS5? Fajna platforma. Da się to w miarę naprawiać, aczkolwiek to nie są już te czasy typowo konsoli PS4, gdzie robiłeś rebaling, przeważnie wstawało, zarabiałeś pieniądze, składałeś i spoko. Teraz już tak nie jest. Spox 2, najstarsze urządzenie, jakie naprawiałeś. O człowieku. Pierwsza konsola, jaką naprawiałem, to był Pegasus, ta podróbka. Mając 9 lat naprawiałem mu pady. Więc takie rzeczy się robiło za młodego. Tam się wtedy wyrywały przy wtyczce od pada przewody i tą wtyczkę rozcinałem, kabelki wyciągałem, przekładałem przez otwory plastikowe, wtapiałem lutownicą, zarabiałem to jakoś, zabezpieczałem taśmą i w taki sposób zaczynałem na pierwsze swoje naprawy. To była amatorka, prowizorka, która w wielu przypadkach została do dzisiaj. Mnie to też czasami dziwi, że ktoś wchodzi do mnie na kanał, widzę, co ja robię. Nie mogło tego zdzierżyć, że coś pokazuje w ten sposób, w jaki prezentuję. Nie wiem, że nie każdy. Wielu osób wymagałoby, żebym to robił lepiej, jeszcze lepiej. No a ja na przykład nie umiem i tyle. Ja taki jestem i zawsze to podkreślam. To jest mój sposób na daną naprawę. Na daną, nie? A wiele rzeczy da się zrobić o wiele lepiej i tyle. Ja pokazuję swoją robotę i nie neguję tego, że ktoś coś zrobi lepiej. Ale wystarczy do sprawy podejść w sposób normalny. I zobaczcie, pod tym kątem laminat jest czyściutki, nie? A tutaj widać takie ślady mazy. Na przykład ja patrząc teraz na laminat widzę idealny obraz. Nie ma żadnego mazu, a od góry pod tym dokładnie kątem jest delikatnie widoczny brud.
Mówię poważnie, jestem jedynakiem, napisał Latusek. Niemożliwe. A ja zawsze was mylę. Kurde, ja mylę. Tak. Mi się mylą ludzie. Nieważne. Jeszcze 31 komputerów do reinstalacji. Nie wyłączaj live. Panie, co to znaczy reinstalacja? No okej, to jest ogarnięte. Płyta jeszcze, myślę, jest troszeczkę gorąca. Mamy 52 stopnie na cewkach. Trzeba jej dać trochę czasu. Zobaczcie. Najcieplejszy punkt płyty. 7-fazowa. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. To jest 8-fazowa sekcja zasilająca procesor. Aczkolwiek, czekajcie. Tu jest 6, a dwie fazy idą chyba na tą linię. Czyli 6 plus 2. 48 stopni. Chwilę czekamy. No i jak macie pytanie, zadawajcie je. Reinstalacja, czyli ponowne wgranie systemu jego oprogramowania. No dobrze wiedzieć. No tak wyszło w życiu i nie czytasz, co piszę, a w robocie też jestem i od jutra wracam do zawodu wyuczonego. Panie, jakby tak chciał czytać wszystko, wszystkich. Kiedy jeszcze robota? Kiedy tu się odnosić do wielu czynności, które tu mają miejsce? Niektórzy, próbując powtórzyć to, co tutaj robisz, uwalają sprzęt i czasem otrzymujesz tego efekty. Na pewno jest część w tym prawdy. Oczywiście, że tak. Nie ma gangusa, więc dziś uda naprawić. No, możliwe. Spox, pokażesz tą stację, jak to wygląda teraz? Nie ma sensu. Widać ją na wielu filmach, także zobacz sobie materiały. A najlepiej na internecie wpisz sobie preheater JBC PHBE. Ile joule ma energia kuli? Wpytę. Bzyku jest, o proszę. Ja się nie odzywam, bo jadę Mazur S7. Na Mazury jedziesz drogą S7, tak? Także szerokości i bez mandatów. Znasz modyfikator Kasper? Nie. To normalne, że PS3 Slim na idle ma 56 stopni w celu? Chyba wczoraj było to pytanie i mówiłem, że normalne. Czy da się zrobić upgrade karty graficznej w laptopie z 3050 Ti na 6060? Nie da się, bo 3050 jest mniejszym chipsetem fizycznie, a 3060 jest większy, więc to nie ma racji bytu. A nawet jakby to były układy wielkościowo te same, to do tego masz wymianę RAMów. Taka naprawa wyszłaby na dzień dobry 3000 zł. Minimum. Już pomijając fakt BIOSa i reszty. Witam serdecznie z Spox, napisał Rafał. Cześć. Słuchajcie, mamy 38 stopni. To jest tak naprawdę, na termowizji pokazuje, że teoretycznie to jest ciepło, czerwone, ale to nawet nie w palce nie parzy. Co robimy teraz? Odpalamy naszego koradzika. Zobaczymy, jaki jest prąd. Czy się polepszyło, czy się zesrało. To jest słowo klucz. Będzie lepiej, będzie gorzej. Ile jest łapek w górę? 520 łapek. Jak możecie, zapraszam do łapkowania, zapraszam do wpłat na dzieci potrzebujące. Zbieramy na dom dziecka. 12 V, 6 A. No okej, podłączamy, cyk i puszczamy zasilanko. 3, 2, 1, go. I prąd jaki? 34 mA, 280, 290, spada na 280 i schodzi na 1 mA, czyli to jest najważniejsza lekcja, jaka została wyciągnięta na podstawie tych 3 czy tam 4 materiałów, których się do tej pory dopuściłem. Musi być 1 mA. Bez tego ta konsola nie wstanie dalej. To jest warunek konieczny. Mogę spróbować ją włączyć na krótko. No, pobiera 3,9. Widać, że się procesor nagrzewa. Oczywiście konsolę odcięło, bo mój zasilacz i te przewody nie mają takiej przepustowości, jeżeli chodzi o moc. Co teraz? Trzeba włożyć ją do budy. Zobaczymy. Będzie obraz, czy będzie blot? Bo mostek na pewno jest sprawny. Coś tu lata w tej konsoli. Jakiś brud. Albo antenki się telepią.
Więc zaraz zobaczymy. I takie są te uroki tego biznesu, tych napraw. Witam serdecznie, napisał Baltazar Świździpała. Fajna nazwa. Pająk konsoli, będzie obraz. Ksemi powrócił. Zobaczymy, czy będzie. Oby. Tylko to jest najgorsze, że wrócimy do punktu wyjścia, czyli do momentu, w którym i tak dalej wychodzi błąd. Słuchajcie, ja teraz nawet klampa nie przykręcam, bo to nie ma sensu. Chodzi o obraz. Najpierw, żeby zatrybiła. W sumie, żeby przeszła na białą diodę. Jak białej diody nie ma, to jest musztarda po obiedzie. I trzeba sobie będzie teraz uczciwie już powiedzieć, jeżeli ona w tym momencie nie przejdzie na białą diodę, to ta płyta już jest krzyżyk. Nie ma to sensu. Wtedy lepiej jest ten procesor przelutować na jakąś inną płytę. O, jaki ten nick fajny. To pozdrawia TK. Dziękujemy. Podłączmy sobie zasilanko. Pyk. Znaczy najpierw HDMI oczywiście. I chodź tu, baby. Baby. Na, 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 na. Jeszcze włącznik. Tak, panie Spoksie. No i słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Będę dociskał na środku. Już nie lubię trzymać tych kondensatorów. To nie jest mądry pomysł. O, zrobimy tak. Klamp położony, dociskam i startujemy. 3, 2, 1, go. No i czekamy. Albo się pojawi obraz. No i tutaj. Ona musi przejść na białą. A jak nie przejdzie, to już po prostu ten laminat skończył się i nie wytrzymał tych wszystkich podejmowanych prób. Bo albo RAM się oderwał, utleniło się jakieś pole lutownicze, albo procesor APU i podejrzewam, że nie będzie gadała. Nie. Ona nie zadziała. Powinna już dać obraz. Oczywiście, żeby dała obraz, pierwszy warunek biała dioda, mruga niebieska. Trup. Sprzęt elektrycznie działa, natomiast jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu, o komunikację, to już jej nie mamy. I tu jest kuku. Do dupy. A co nam pokaże termowizja? Poczekajcie, idziemy na termowizję, zobaczymy, czy się wszystko nagrzewa. No kurde, niestety, ale na termowizji widać, poczekajcie, nie to ujęcie. Korat. Widać pamięci, ramy. Ramy są nagrzane elegancko, czyli wykonują swoją pracę. Sekcje zasilające procesor też się nagrzały, ale nie ma obrazu. Jest kicha. Czekajcie, jeszcze tak, odłączę zasilanie. Zabierzmy powera. Już temperatura zaczyna schodzić. No i właśnie jest tak, jak przypuszczałem, że będzie i tego się obawiałem, no ale... Ślepy zaułek. Kurde. Zastanawiałem się ogólnie, ile procesów grzewczych wytrzyma konsola PS5. Dla przykładu płyty główne z konsol tych premierowych PS3, z PS3, CHC, premierówki, to powiem Wam, że tamten laminat jak łącznie grzejesz, nie wiem, 4 razy, jeśli się uda tyle, to jest mega fart. Niektóre laminaty już po 2 nagrzewaniach siadają. Przynajmniej siadały w dawnych latach. Teraz jest jeszcze gorzej. Kurde. Co tu może być nie tak? Po wymianie mostu konsola powiedziała bye bye. No ale to mówię, nagrzewanie całego laminatu po to, żeby podgrzać odpowiednio most, mogło spowodować utlenienie się któregoś ramu. I jest słabo. Centralnie jest słabo. Jeszcze raz ją włączę.
Jednak ta konsola chce mnie pokonać za wszelką cenę. Taką naprawdę wszelką. Smuteczek. Może dla testów przelutuj stary most. Nie, nie ma sensu, bo ten most pochodzi ze sprawnej konsoli. Więc tutaj nie ma obawy o to. Włączmy jeszcze raz konsolę. Zasilanie pamięci 1,2 V jest obecne, to jest jedna z linii zasilających, a druga linia to jest ta grubsza, o ta, to jest 2,5. 2,5 V na pamięci wchodzi. Możemy sobie pomierzyć kolejne sekcje zasilające procesor. 0,87 i druga cewka obok ma 0,87, tak samo. Ramy muszą mieć zasilanie, bo się nagrzewają na termowizji 1,35 V. 1,8. Przy module od Wi-Fi mamy 3,3. No słabo jest. Tak w skrócie. W tym miejscu mamy mostek. Tak, tu jest mostek od drugiej strony laminatu, nie? Na mostku mamy 1,1. Można sobie pomierzyć ogólnie właśnie małe cewki. 3,3, 1,1, 3,2, 1,8, 3,3. Na dzieciaki pozdrawiam. Dzięki. Dzięki za wpłatę. 1,1. No i co się zesrało? Jest też szansa, że od samego nagrzewania laminatu, nie wiem, któraś pamięć z tego dysku wbudowanego albo się mogła uszkodzić. Też nie wytrzymała tego nagrzewania nadmiernego i powiedziała nara. 0,9 na sekcjach zasilania tych głównych. 0,9. I baza wirusu została zaktualizowana. Uwielbiam ten dźwięk. 5 V. Czego to? Tutaj nie mamy zasilania. No i co wymyślisz? Nic nie wymyślisz. Witam, jak już trafiłem na live, to i na dzieciaki. Coś wpłacę. Pozdro dla Ciebie, Spox. PS, będzie młotkowanie? Nie. Może gniazdo HDMI się odlutowało. Nie, tu chodzi o to, że ta konsola nie przechodzi na białą diodę. Tu nie ma komunikacji pomiędzy mostem, dyskiem wbudowanym, a procesorem. Gdzieś tu coś nie zagadało. I znalezienie tego na ten moment to jest science fiction. I to sobie trzeba powiedzieć uczciwie. Nie ma za bardzo punktu zaczepnego, bo procesor się nagrzewa, ale z jakich powodów ona, że tak powiem, nie przechodzi procedury post, to tego najstarsi górale nie będą wiedzieli. I tu jest kuku. Jakby ktoś miał na przykład serwisówkę od Sony, to wiedziałby, gdzie się wpiąć i sprawdzić, jaki sygnał, i po odczycie na przykład za pomocą oscyloskopu takiego sygnału można byłoby zobaczyć okno pracy, nie? I wtedy masz punkt odniesienia i wiesz, że to jest uszkodzone czy to. Ale my nie wiemy co, gdzie, jak się wpiąć. To wszystko są domysły. Niedobrze. Nie tego się spodziewałem, bo widzicie, cały czas pulsuje niebieska dioda. A może wiatraczek podepnij? Nie trzeba, konsola bez wiatraka normalnie ma działać. Płacę 200 za przygotowanie mostu, żeby sprawdzić, czy to most, czy PCB. Piotrek, wpłacić tak czy siak możesz, natomiast to nie może być most, bo most jest wlutowany z innej sprawnej konsoli i ten most nie jest przypisany do płyty głównej. Można normalnie nimi żonglować. Bateria. Nie, to żadna bateria. Ta konsola nie potrzebuje żadnej baterii do tego, żeby w ogóle przejść procedurę post.
To nie jest, nawet laptopy za bardzo tego nie potrzebują. Czasami się zdarza faktycznie taka sytuacja, ale bardzo, bardzo rzadko. Tutaj nagrzewanie laminatu zwaliło sprawę. Tak naprawdę albo ramy, albo procesor. I powiem Wam coś. Te laminaty, jak lutowałem na maszynie Jowy, ta płyta się strasznie wyginała, miała problemy, dochodziło do naprężeń. Jest spora szansa, że szlak trafił kulki pod procesorem i trzeba po prostu tego dupka wylutować i go wlutować. Trzeba zrobić reballing procesora APU. I tak dużo czasu już poświęciłeś. Trudno, ona chce już odejść. Ona chce odejść, a ja ją chcę jeszcze trzymać za rękę. Się zastanawiam, kurde. Nie mam nic takiego. Jakiś czas temu pytałem o wysoką temperaturę w Asus ROG i 9 na Metal. Jeśli ktoś ma taki problem, to polecam wyłączyć Windows Performance Boost Mode. Możesz też w BIOSie wyłączyć multi-thread i tak dalej. A jak ktoś lubi się bawić, to wyłączyć, obniżyć, zrobić undervolting CPU. Reflow zrób. Nie, ja nie robię reflow. Dawaj. 200 za wymianę mostu na dzieciaki. Dzięki. Nie no, mostu nie ma sensu lutować, kurde. To nic nie da. To centralnie nic, to nie może nic dać. Muszę przyjrzeć się płycie. Czekajcie, idziemy na minionka, sprawdzimy dookoła okolice mostu. Może ja wtedy coś źle zrobiłem, może przesunąłem jakiś rezystor. I gdzieś tutaj jest kuku, a my lutujemy mosty. Znaczy, wymiana mostu i tak była konieczna, przynajmniej ta pierwsza. Może doszukamy się Walliego. Tutaj wszystko jest ok. Kwarc musi pracować, bo mostek wstaje, więc no kurde. Się zastanawiam, czy od podgrzania mostu mógłby się wysypać BIOS, no ale szansa jest kosmicznie niska. Co by tu się mogło zadziać złego? Bo wiecie, o co chodzi. Konsola działała, po wymianie mostu blot. Można by się było doszukiwać miejsca, przy którym działaliśmy. Jeszcze sprawdźmy w ogóle, jak ten układ się zalutował. Kulki małe. Na tyle małe, że ten układ, wiadomo, siada równiutko, jest wszystko ok. Wiadomo, że to wygląda, jakby było trochę pozlewane, ale tam nie ma na to miejsca. Kurde. Jeszcze tak moment. Musimy sobie prześledzić całą płytę. Może się przesunął jakiś, nie wiem, rezystor, bo od spodu płyty głównej używam tych chwytaków małych, które podtrzymują laminat. Żeby się nie okazało, że tam jest kuku. Bo wiecie, o co chodzi. Jakby zabrakło jednego rezystora, to ta instytucja nie odpali. Dzięki, Grzegorz. Keep it up. Tak. Trzymamy się. No i zobaczcie, w ogóle już te
Kondensatory są delikatnie fioletowe. Ilość tych procesów grzewczych mogła mieć znaczenie. Spora szansa, że któryś z ramów się oderwał. Ajajaj. Szukamy Walliego. Odwróćmy tą płytę. Nie no, wszystko jest. RAM. Mówicie o co chodzi, wystarczyłoby, że taki jeden kondensator, który jest w tej obudowie 0102 zniknie, to ta konsola już nie odpali się. I to jest największy ból. Tylko trzeba patrzeć, dokąd to idzie. Znajdź Walliego. No niestety, ale z tej strony nic nie widać. Na jakim etapie jesteśmy? Jesteśmy na etapie szukania, dlaczego to nie gada, dlaczego ona się włącza, ma bloda. Zaraz robimy zapewne reballing procesora. Zrobię to i skończy się to tym, że procesor zdechnie, bo nie wytrzyma lutowania. Bo taka szansa też jest, niestety. Jak kulki od naszego dysku. To wszystko wygląda ok. Pozostałości topnika obecne. Tu jak pięknie. Nie ma topnika pod układem, więc lepiej to widać. Ten kontroler SDRAM, czy jak ten układ się nazywa. Można było wymieniać, można było próbować, ale czy to było zasadne, kto wie. Tak czułem, że wymiana tego mostu to był zły pomysł, no ale tak bywa. Spox 2 za Twoją wytrwałość. Mały tip za tą dzidę. PS, sprawdziłeś kondensatorki obok pamięci RAM? No nie, no mogę sprawdzić zasilanie, bo to wiele rzeczy nie da się namierzyć. Żeby teraz tak w 100% sprawdzić, nie wiem, wszystkie kondensatory, trzeba byłoby je wylutowywać i mierzyć. To jest problem. Kurde. Smutek. Chcecie lutowania procesora? Dajcie hałas. Kurde. Jak dbać o playkę? Regularnie czyścić. Chris, siema, Spox 2. Udało się wbić na live. Witam. A jakiś JTAG czy inny interfejs debug log? Nie, nie ma nic. No to słuchajcie, ile jest wpłat? Chcecie lutowania? Spoko, ja wam to dam, ale wy też dajcie coś mi. 4000 zł musi być wpłacone łącznie. Mamy 50 zł. Każdy niech się zrzuci po dyszce, aż 5 osób. Tak, mamy 5000 zł i zaczynamy wygrzewać laminat. Pozostawiam to wam, czekamy. Dzieciaki coś z tego muszą mieć. Ja tam jakoś przeżyję bez zarobku, natomiast niech komuś służą też te pieniądze, te live'y. Ja jeszcze tak poprzyglądam się temu wszystkiemu. Może kurde, czasami jest szansa, że ktoś coś zobaczy.
No ale nie no. Jeszcze wezmę inną płytę. Nie, ta płyta to wygląda jak śmieć. Ty nie. Ty nie. To jest płyta EDM 010. Tak jest. Jak wpłacacie poddyszce? Składacie się, czy niestety oczekujecie mojego działania? O! Lutuj pan tego proca. Kurde, jeden nagle bach. Dzięki. Dzięki, także no dobra, zabieramy się za lutowanko. Ale to jest niesmak, wiecie? Nie ma gorszej sytuacji, kiedy lutujesz, sprzęt działa, zaczyna zdychać, wymieniasz właśnie te wszystkie pamięci. No i kurde, koniec końców, po wymianie mostu jest do dupy. Dobra, lutujemy. Teraz tak, żeby przelutować procesor, nie jest tak prosto, bo trzeba usunąć tą ramkę, trzeba zabrać ciekły metal. I to jest bardzo trudne. Często ktoś pyta, dlaczego wymiana PTM-a w PS5, czyli ciekłego metalu na PTM jest droga. Dlaczego? Bo trzeba to wszystko usunąć. Ciekły metal, ramkę, trzeba to wyczyścić, doczyścić elegancko, więc teraz jest najwięcej zabawy. A jak zrobisz jeden fałszywy ruch, to niestety, ale ten ciekły metal wystrzeli, poleci gdzieś na laminat. Oj, w tym momencie ta taśma dwustronnie klejąca, konsola jest jak mój pasat, wszyscy go skreślili, a ja go naprawiłem i klekoczę wesoło przez świat, sorry. I tam się robi problem, patrzcie, są naprężenia. Zobaczymy, czy się uda dzisiaj to ściągnąć normalnie. Lecimy w kulki, au! Lecimy. No, ściągaj. Może ten ciekły metal nie poleci na laminat. Come on, come on, come on, come on, come on. Puszczaj. I to jeszcze nie koniec. Ogień na tłoki. Da się, da się. I teraz musimy zebrać pozostałości kleju. Tu jest kurde klej. Czajcie? Klejące się G. To jest masakra. Nawinimy go może na pensetę. O, w ten sposób. Lutuj pan. No dobra, będę lutował. Nie krzycz. Trzeba przygotować laminat. I na tym schodzi. Zielony wspierający. Witamy w Basic. Cześć Konrad. Regeneracja wentylatora warta jest tego, bo zamienników nie ma, a kończy swoją żywotność. Ale wentylator do czego? Bo to jest pytanie. Do PS5? Na dzieciaczki od fanów Lucyny i Mateusza Znakła. Nad notecią pozdrawiamy Ciebie i Miecia. Dziękuję. Często jesteście właśnie na live'ach, także dziękuję za wpłaty. Widzicie, trzeba pousuwać klej, bo nie jest lekko. Jedziesz z procem. No okej, pojadę. I teraz tak, zabierzmy ciekły metal, zobaczmy jak on się wżarł w rdzeń. Czy są wrzery, czy będą, czy nie. Musimy go zmyć. Na razie to ciekły metal wchodzi w strukturę patyczka. I tak kilka razy i będzie. Ach, trzeba było spróbować odczytać te pamięci flash z dysku. Ale czym, człowieku? Czym je odczytasz? To jest takie... Wiele osób pisało o tym, żeby odczytać pamięci. O tych pamięciach nic praktycznie nie ma. Przynajmniej ja się nie doszukałem. Nie widziałem żadnej możliwości odczytania tych pamięci. Ale może jestem w błędzie. Trzymaj na dzieciaki, choć kobieta przez Twoje filmiki zaczęła majsterkować. A, Nanka, witaj. Zakładaj kanał na YouTubie, kurde. I pokazuj swoją robotę. Będzie nieźle. Nie, PC, karta ogólnie działa, ale wentylator wydaje dźwięki, jakby ktoś jeździł obok mnie traktorem. No to jak się da, to próbuj regenerować. I teraz weź to i tam jeszcze jest klej. Jest jeszcze klej. I z tym jest najwięcej zabawy. O. Ktoś jak, nie wiem, naprawia iPhony na przykład,
no to tam wyświetlacze są klejone tym klejem. Czasami się to fajnie rozbiera i schodzi, a czasami jest kicha. Dobra, myjemy. I zobaczcie teraz, jak wygląda rdzeń. On tutaj ma wrzery. I dlaczego na przykład czyjaś PS5 zaczyna się przegrzewać po okresie 2 lat, dajmy na to. Dlatego, że w tym miejscu jest wrzer i tutaj nie ma przewodnictwa. To miejsce nie przekazuje temperatury z rdzenia na układ chłodzący. I niestety to negatywnie wpływa na działanie sprzętu. Ciekawe, czy Sony swoją drogą usunie ciekły metal na przykład z PS5 Pro, które nie wiem, czy wyjdzie pod koniec następnego roku, czy kiedy to ma mieć miejsce, czy zrezygnują. Czy uważają to za w 100% zasadne, bo skoro te PS5 na PTM-ach działają spoko, nic się nie przegrzewa, fajnie działa, to tylko pokazuje, że to nie było sensu stosowania ciekłego metalu. Ale chcieli przykozaczyć, no to przykozaczyli. Teraz tak, musimy jeszcze tą folijkę ściągnąć. Ona jest tragiczna do usuwania. PS5 Slim ma mieć niby pastę. No to ciekawe. Ok, nagrzewamy. Trzeba czymś ściąć delikatnie ten plastik. I słuchajcie, żebyście mieli też pełną świadomość. Jest spore ryzyko, że teraz przy wylucie tego procesora on klęknie. On będzie miał zwarcie i będzie do dupy. Albo druga opcja, sam procesor przeżyje wylot, rebaling, a przy wlucie zleją się kulki podczas montażu. I ta konsola będzie je odcinało, tak w skrócie, po sekundzie. Życie pokaże. Także jak nie jesteś zainteresowany live'em, zapraszam za jakieś 30 minut. Myślę, że już wtedy będę mniej więcej chwilę przed samym montażem tego procesora, bo myślę, że tyle to zejdzie. I patrzcie teraz na tą ramkę. Został klej. Weź tego dupka, zbierz. Bez kitu, jak na telefonach te uszczelki, które trzymają ekrany. Na robociznę. Dzida się nie poddaje. Racja. Nie, no nie lubię się poddawać. No dlaczego mam się poddawać? Mam ten komfort, że mogę sobie, umówmy się, raz na miesiąc, czy tam nawet dwa live'y przeznaczyć takie, gdzie będę męczył. No i jak się nie uda, to trudno. To ja dam piątaka, bo ostatnio udało mi się ożywić martwą PS4. Dzięki Anonimie. Ok, zbieramy. Kurde. Ciekawe, o której ten live się skończy. Zobaczymy. PayPal jest włączony, ale nie działa każdemu. No właśnie o to chodzi. Ten PayPal jest taki, że jednemu śmiga, drugiemu nie. Nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Teraz ten klej zbiorę za pomocą KT6. On jest taki dosyć rozpuszczający. Chociaż średnio, no nie. Coś mocniejszego by się przydało. Więc zmyjmy ten klej. Nie, nawet tego nie rusza. Spróbujmy PCC. Bez kitu nie idzie. Poczekajcie, to może inaczej. Spróbujmy nożykiem ściąć. O, osłabimy konstrukcję kleju. Dawaj. Masakra. Masakra. Pozdro z UK. No dzieciaki, dziękuję. Chociaż ten klej teraz i tak nie trzeba go usuwać, tak wiecie. Można nagrzewać laminat, jak będzie gorący, to on szybciej zejdzie wtedy. Myślę, że też tak zrobię. Przeklęty klej.
Come on! No już coraz lepiej, coraz lepiej. Człowiek z takimi rzeczami musi walczyć. Kiedyś to fajnie było. Rozbierałeś konsolę, cyk na maszynę, rebaling, jeb, działa. Teraz usuwaj ramkę jakąś gównianą, bo ona chroni przed ciekłym metalem, do tego klej, do tego kurde klej pod klejem, pod czarną folijką, która klei. Ach, szkoda strzępić. Wiadomo co. A koniec końców i tak ta płyta nie stanie i to będzie najgorsze. Dobra. Idziemy. Ja, najlepsze to są PS1. No jasne, że tak. Tam się nic nie psuło. Tam się nie miało co psuć, więc to była genialna konsola. Natomiast wszystkie późniejsze sprzęty, inna technologia wykonania, inna jakość, wszystko w temacie. No dobra, pyk, nagrzewamy. Czekajcie moment. Ja muszę nozla zmienić, bo nie wiem, czy w ogóle tym wylutuje. Więc coś tak wydaje. Kamera jest ustawiona na mostek. Teraz zmieniamy ustawienie na procesor. Chodź tu, Franco. O. Ciebie będziemy smażyli. Nie ostrzy. Niedobrze. Musimy mieć taki zoom. Bez tego ani rusz. Ale szło laser łatwo naprawić. No jak był laser dostępny, oryginalny, tak. A z tym też wiązały się spore problemy, bo na ten moment znaleźć takiego full legit lasera, nie oszukujmy się, przerąbane. Przymiarkę robię. No myślę, że tak będzie w miarę. Już nie ma to znaczenia, to są tej samej wielkości te nozle. Dajcie mi moment, bo muszę sobie to wszystko poustawiać. Dobra. No nic, nagrzewamy. Zobaczymy. Lejemy topnik. You have taken the lead. Kto tam się szarpnął? Bochenek 89. Hej Spox, wczoraj zapomniałem na live, więc dziś nadrabiam. Na dzieciaki pozdrawiam z Twardogóry. Dziękuwa. Mamy, słuchajcie, 4200. Może się uda nawet 5 koła złapać. Kto wie? Jakaś szansa jest. Więc nadzieja umiera ostatnia. Ogólnie powiem Wam, jak to jest. Ja nie jestem za robieniem rebalingów w PS5, bo niestety, ale te pamięci RAM są od spodu laminatu. Żeby bezpiecznie nagrzać laminat, żeby procesor zszedł, żeby płyta się nie zdeformowała, trzeba to mocno nagrzewać. Witam, jaka cena za wymianę tego ciekłego dziadostwa na PTM 795 w PS5? Pewnie około 500 zł, tak strzelam. Pytaj chłopaków, bo to oni tam tym zarządzają. Więc żeby się ta płyta bezpiecznie nagrzała i żeby można było potem ten komponent zdemontować, to płyta od PS5 musi dostać mocno po dupie od dolnej części, bo podgrzewacz nagrzewa od dołu, ciepło przechodzi przez laminat wielowarstwowy i musi się nagrzać płyta od górnej części. Dopiero później dogrzewamy hoterem od góry. No i w przypadku takiego lutowania centralnie te ramy mają ciężko. To nie jest hop-siup. Jak będzie? Nie wiem. Gran Turismo 1.2 z PlayStation 1. 1300 osób ponad, a tylko 750 łapek
No nawet nie ma 750, 749. Zapraszam do łapkowania, jeśli chcecie. Także zapraszam do wpłat, zapraszam do interakcji. Nie tylko gdzie jesteś osobą bierną i oglądasz, ale może dać łapę w górę, można napisać komentarz później po live'ie. Ej, Odyssey też był spoko, jasne, że tak. Mega animacja jak na tamte czasy. Jeszcze pamiętam demo gry Hercules z Demo One, tego pierwszego. Zajebiste było. A może osobny kanał na live? Nie, dlaczego? Nie ma sensu, bo teraz, żeby zrobić osobny kanał, to zanim algorytmy YouTube'a go zobaczą, docenią, jakby nie patrzeć, to minie kilka miesięcy, więc po co robić live'a, na którym, dajmy na to, będzie 50 osób, czy tam 30 osób, gdzie można zrobić live'a, na którym jest 3000 osób i wtedy z 3000 osób ludzie wpłacają na dom dziecka, więc to jest zajebiste. Więc po co kombinować? Także to jest mega. Pozdrowienia z Glasgow. Glasgow, wpłać 5 dyszek. Dawaj na dzieci. To jest ile? 10, nawet nie 10 funtów. Kurde, nie wiem po ile jest funt, nie znam się. Ale myślę, że Glasgow nie zbiednieje. A propos nazwy WE Shorts, to Shorts to też zwarcia po angielsku. No, short to ground, nie? No to takie słynne powiedzenie, zwarcie do masy, short to ground. 900 like. No, delikatnie. Opłaca się teraz kupić PS5? No, myślę, że tak. Nie, jeżeli miałbym do wyboru czekać na PS5 Pro, a kupić PS5, to bym kupił PS5, bo ta PS5 Pro to ja nie wiem, czy ona wyjdzie w następnym roku w grudniu, na święta, nie? Oglądałeś Electro Boom? Nie. No way. Jaki dysk SSD do PS5 polecisz? Chodzi się o dysk M2? I niedługo dostanę dysk z firmy Iridium, z Goodrama, z Wilka Elektronika, którzy mają podobną nazwę do mnie, podobne kolory, znaczy to ja mam do nich podobne, jakby nie patrzeć. I dostanę 2 dyski na testy, więc jak naprawimy jakąś piątkę, sprawdzimy, jak ich dyski się zachowują. Mam zrobić takie rzetelne testy i pokazać, jak to działa, więc poczekaj jeszcze chwilę i zobaczymy. Może ten ich dysk jest faktycznie fajny, dobry i będzie można go śmiało polecać. Bo dostanę wersję 2 TB i 4 terabajtowy dysk. Myślałeś nad tym, żeby do tabeli napięć procesorów dodać napięcia procesorów PlayStation Xbox? Nie, nie ma to sensu. Bo tam są wszystkie te... Tam nie ma zmiennych, o może tak. Można by było, ale co ci to da? Aczkolwiek z PS5 muszę zrobić w końcu właśnie zdjęcie od góry konsoli. Mam gdzieś taki plik przygotowany, gdzie robiłem zdjęcia i opisywałem sobie na jakiej cewce jaka rezystancja, jakie co. Tylko napięć chyba nie spisałem w końcu. Ile stopni? 130. Idziemy na maszynę, bo ona się podgrzewa płyta. Szkocja z Wielkiej Brytanii. Szkocja, wpłać 5 dyszek, dawaj. Jak myślisz, będziesz miał kiedyś 1 000 000 subów? Nie, nie ma takiej możliwości technicznej, bo te kanały nie cieszą się aż taką popularnością, a u nas jest non-stop ta sama monotonna tematyka, więc to jest cud nad Wisłą, że my mamy 150 000 subów. I to sobie trzeba po prostu powiedzieć szczerze. To jest dziwne. To jest nienaturalne wręcz, że kanał ma takie branie i wyświetlenia są naprawdę spore. Colin McRae 2.0. Szacunek za wytrwałość. Pozdro z Wielkopolski. Dzięki Sonic Reactor. Tekken 3. Też bym zagrał. Dobra, grzejemy go. Zaraz odpalamy nagrzewanie od góry. No i co będzie? Tutaj najgorszy jest problem, że w pewnym momencie, jak nagrzewamy laminat, on się zaczyna wyginać w kształcie łódki. Dochodzą naprężenia i nawet teraz na tej kamerze nie mogę wyostrzyć. To jest... O, może już teraz będzie ciut lepiej. Przy wylucie będzie mniejszy problem, ale przy wlucie mówię Wam, że jest spora szansa, że ten procesor po prostu krzywo siądzie. Kulki się zleją na brzegach i takie problemy były już właśnie w konsolach PS4 Pro. Dlatego tych piątek za bardzo nie chcę lutować, bo wiem z czym to się ja. Druga sprawa, ramy są od spodu, to tym bardziej
robi problem. Powróciłem, lutowałem, napisał Sinuservice. Widzisz, a ja lutuję procesor. Przekonali mnie, przekupili mnie, tak w skrócie. Więc zaraz będziemy dupka ściągali. Tu będzie mega gorąco, już jest. Zaczyna tu śmierdzieć, dosyć fest. Ja jestem w zamkniętym pomieszczeniu. Wpadajcie ludziska na strefa PSX, tam sobie podyskutujemy o PlayStation 1 i o grach. Napisał Atry. Ja właśnie nigdy nie wiem, jak się wypowiada twoją nazwę. Atriu? Bo nie wiem, Atreju? No to 3 jest jako O, ale ja to czytam Atriu. Ale masz kanał na YouTubie, fajne te materiały rzucasz. Parę materiałów przeglądałem, spoko to jest. Merytorycznie polecam. Także jak chcecie zobaczyć ciekawe filmiki z retro sprzętem, wbijajcie właśnie tutaj do Atriu na jego kanał YouTube'owy. Majtki SD. Opłaca się kupić Jovy R8500? Opłaca się. Dobra, odpalamy nagrzewanie od góry. Co będzie? Zaczyna się trochę dymić, no ale nie przeskoczymy tego. Dobra, moment. Już pływa procesor. Coś za szybko. A to kurde termopara mnie w balona zrobiła. Powiem wam tak. Termopara mnie zrobiła w balona. Pokazywała 180 stopni. Było więcej, bo tylko dogrzałem, a układ już zaczynał pływać. Być może... Chociaż przy wlucie mostu nie było tak źle. Gorąco tu jest siwy dym. Tam się kopci, widzicie to? Topnik się grzeje. Masakra. Czekajcie, muszę włączyć na chwilę pochłaniacz i otworzyć drzwi. Gorąco. Pali się. Szyny też były złe. No jasne. Tytuł live. Spaliłem PS5. To koniec przygody. Idziemy czyścić laminat. Zobaczymy, co będzie. Plecionka od Sinu. Dzięki. Chwila, moment. Czyścimy plecionkę. No dobra. Laminat mamy oczyszczony ze starej cyny. Chcę kupić konsolę do grania z Kobitą. Lepiej kupić Series X czy PS5. Myślę tylko o używanych. O kurde, zadałeś trudne pytanie. Powiem Ci inaczej. Kup taką konsolę, którą mają znajomi, bo liczmy, że macie znajomych, z którymi chcielibyście grać online, bo do tego często dochodzi, więc zapytaj znajomych, nad czym grają, bo jedna konsola i druga oczywiście się psuje. Więc jest to normalne.
Na zdrowie ta plecionka. Tak jest. Kładziemy szmatkę, psikamy. Poczekajmy chwilę. Zaraz dosłownie w szmatkę się weżrę sam topnik. A ja wezmę łyczek. Łyczek, gdzie jest moja szklana. Po szklanie i na rusztowanie. Szacunek. Dziękuję za dyszkę. Ło. Dobra, myjemy. A już szmatka wyschła. To jest ciekawe. Szmatka jest centralnie wyschnięta. Idziemy z drugą. Myjemy. Najgorsze jest to, że tutaj nie widać żadnego utlenionego pola pod procesorem. To jest lipa. Ale wygląda laminat spoko. To nie znaczy, że jest dobrze. Teraz, jak chcesz, wyślij mi zdjęcie płyty głównej. Mogę ją rozrysować w kadzie i można zrobić schemat z wartościami rezystancji. Mogę się pobawić. Wiesz co, napisz mi maila. Napisz mi maila i spoko. Będziemy myśleli. Teraz tak, największy procesor, jaki w ogóle do tej pory kulkowałem, to jest oczywiście z PS5. Ten dupek to ledwo w sito wchodzi. W sito, w stolik, co ja mówię. Jest tak wielki, więc rozchylamy ramionka. Czy może ktoś z widzów wie, gdzie można odblokować iPada R3? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Odblokowanie to ściągnięcie zapewne blokady iCloud, tak? Bo w świetle prawa, jeżeli jesteś właścicielem iPada, to masz na niego dokument zakupowy, więc zgłaszasz to do Apple'a, przedstawiasz fakturę czy paragon i oni ci go odblokują. I żaden z tym problem. Ale z kolei jak nie masz tych dokumentów, no to można uznać, że sprzęt jest kradziony i się robi kuku. I Apple ci wtedy nie pomoże. Ok. Topnik jeszcze raz. Cyna i lecimy. Nie spodziewałem się, że dzisiaj pójdzie w ruch rebali tego procesora. Tylko grot zmienię. Czekajcie moment. Ło, chodź tu, baby. Chodź tutaj. Szeroki grot, szpatuła i już zaczynamy. O. Jeszcze chwila. No dobra. Jesteś pewny z tym odblokowaniem? Z tego co wiem, do którejś wersji celowo nie było żadnego backdoora do unlock, żeby służby ich nie zabijały z zaleceniami. No ale co ma służba do posiadacza sprzętu? Jeżeli jesteś właścicielem sprzętu i nie wiem, dziecko ci założy swojego iClouda dla przykładu, bo tak się może zdarzyć, no to jeżeli posiadasz na to papiery, to ci Apple powinno odblokować urządzenie. Trochę też to się gryzie, bo teoretycznie iPad powinien, urządzenie Apple'a powinno mieć jednego posiadacza świadomego, nie? Ale faktura będzie tutaj na pewno pomocna. Ja nie mówię o tym, że ktoś tam, nie wiem, na policji będzie chciał wyciągnąć dane z urządzenia. To jest inna sprawa. Podnosimy temperaturę na 350. Ten procesor jest naprawdę gruby. Potrzebuje sporo ciepła, żeby w ogóle tę cynę upłynnić. O. Już jest lepiej. Obniżamy temperaturę na 300. Zobaczymy, czy damy radę pojechać z plecionką. Jeszcze raz plecionka od Sinu Service. A znowu się zablokował ten dupek. Czekajcie. Aj, jak mnie to denerwuje.
Cały czas tam plecionka jest w środku, w tej szczelinie, wiecie? Trzeba ją przesunąć trochę. O, wychodzi. Trochę jest to mądry patent, tylko gdzieś tam trochę mu brakuje do ideału. Ale tak każdemu. Dobra, zbieramy cynę. Powoli, nie śpiesząc się, lecimy. Tylko komputery, czy... O, muszę drzwi zaraz zamknąć, bo klienta słychać. Mamy konsolę. Więc czekajcie chwilę. O, tak będzie lepiej. Buhaha, śmiej się. Ty może masz Sinuservice, to urządzenie, gdzie faktycznie ta plecionka ci się nie blokuje. U mnie na 10 prób, 5 to jest blokada plecionki, jak odcinam, więc nie jest to takie fajne. Wkurza mnie to. Więc jakaś frustracja temu towarzyszy. Ale sam fakt używania tego, trzymania tego, fajne to jest. Łapa ci się nie przyjara, nie przygrzeje. Już nie będę wspominał ile razy, setki razy przypaliłem sobie palce, trzymając plecionkę i ściągając cynę. Dla dzieci pierwszy raz trafiłem na livestream. Pozdrowienia. Dzięki Czarku za 2 dyszki. Polecam tak samo każdemu innemu za wpłatę kwoty 5 zł, 10, 15, 20, kto ile chce. Zapraszam. Słuchajcie, zróbmy dzisiaj 5000. To nie jest niemożliwe. Staram się jak mogę, żeby wyglądała ta robota. Nie zawsze tak jest, ale próbuję, walczę, więc wy mi spróbujcie pomóc, chociaż w ten sposób właśnie, że zamkniemy cel. 5000, zostało 700. Słuchajcie, 1000 osób to nawet jest prosta matematyka, nie? Czekajcie, tu gdzieś w tym miejscu trochę mi cyny zostało. O, widać takie 2 zadziory. Tylko jeszcze tu i tu. Dobra, tniemy plecionkę sinusa, zobaczymy. Obcinam. Czy wyjdzie tym razem? Wyszła sama. Oje, oh yeah. Baby, baby. Czasami wyjdzie, mówię, lepiej. No i gitara. Znowu myjemy. Ej, bo muszę klimę, bo klima jest wyłączona. Ja tutaj, ciepełko. Jeszcze tam są z 2 pola takie, tak, delikatnie. To jest właśnie coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jednak występuje. Wolę doczyścić ten układ i nie pluć sobie potem w brodę. Pyk i jeszcze tutaj delikatnie. Myślę, że to już wystarczająco będzie ogarnięte. 115 zł netto, 0 sztuk. Co tego chwytaka do plecionki? To niedobrze. No dobra, big procesor oczyszczony. Teraz sito. Sito do big procesora. To nie ten zestaw. O, ja cię kręcę. Tam. Wizar 7.8. Do koszyka będzie łatwiej osiągnąć cel. Pozdrawiam. Dziękuwa. Słuchajcie. Poszukuję chętnych do pomocy, żeby zapełnić cel zbiórki. Pomożecie mi? Bądźcie ze mną. To jest motywujące. Janek z czołgu. Kolejna osoba, 100. Dzięki, stary. Da się, da się. Także dzięki bardzo za pomoc. Tak, jeszcze tutaj musimy użyć nowej szmatki,
bo tak jak wspominałem wielokrotnie, musi być poślizg. Jak będzie sito śliskie, to jest super. A żeby spełnić ten warunek, to jest tak, nowa, świeża szmatka, czyściutka, piękna. Psikamy KT, o nie, 6. Musi być połysk. Zaczyna to wyglądać. Nawet kamera nie chce ostrzyć, no ale trudno. Ten układ jest byczy, więc mam nadzieję, że będzie mało kulek do ewentualnego dołożenia, bo zakładam, że jakieś będą. No dobra, panie Spox, teraz lecimy dalej. Odkręcamy sito z mostka i lecimy. Kiedy Top Donate miał reset? Dzisiaj, na dzisiejszym live, on nie miał resetu. Ogólnie wszystkie kwoty Top Donate'ów są doliczane do całkowitej puli. Więc pod koniec live'a pokażę jeszcze Top Donate ogólny. Więc wszyscy ci, którzy są na Top Donate, top-topów, że tak powiem, oni są. Ale mówię, pomysł na to, żeby trochę zwiększyć wpłaty, o ile to będzie miało miejsce faktycznie, to jest właśnie taki reset co live'a, przepraszam. OSS T12 wystarczy na początek. Wiesz co, jak jesteś przed zakupem, kup sobie OSS, ale T245. Przy czym tam groty, jak będą JBC, to będą działały, ale będą drogie. Jeśli to ma pokrycie. Dmuchasz tym hotem, aż mi się gorąco w koparce zrobiło. Pozdrawiam z farmy fotowoltaicznej. O, jaka trudna nazwa. Właśnie robię wykop pod uziemienie. Pozdrawiam pola. Sowe, dzięki. No widzisz. Jutro będzie na live. Co jutro będzie na live? A, to jest teraz na żywo? Pyta Adam Sad. Nie, dzisiaj jest playback, a jutro jest premiera na żywo. Także czekaj do jutra. Czekajcie, a będziecie wynagrodzeni. Skręcamy. Jeszcze wypozycjonujmy dupka. Myślę, że będzie ok. Wow, Winstonek. Pozdrawiam, na dzieciaki. No, 4600, może i 70 zł skoczy. Zostało niewiele. Come on, mobilizacja, ludzie. Niech to czemuś służy. Siedzenie i oglądanie wariata, który kulkuje. 6 pamięci w jedną stronę, w drugą. Mostek 2 razy. Holy shit! X1 bez lutowanych USB. A widzisz, dzięki. Podziwiam za wytrwałość. Na rozwój akwarium na YouTube nie widać, jak małe to pomieszczenie jest. Tak, przyjechał do nas widz, jeden z oglądających, jeden z Was, z laptopem. To był Lenovo X1 Extreme Carbon, jakoś tak, laptop za jakieś, nie wiem, z 20 000, może ciut mniej. I była masakracja, bo on nie ma lutowanych do płyty głównej gniazd USB, tylko gniazda USB to są sama wtyczka, samo gniazdo USB wpinane na wsówkę do płyty głównej. Jak komuś się zwali gniazdo, wypinasz, wysuwasz, jeśli kupisz nowe, bo skądś to dostaniesz, wpinasz, skręcasz, działa. Nie są fizycznie lutowane do laminatu. Nigdy czegoś takiego nie spotkałem do tej pory, także fajnie było to zobaczyć. Siema Jedreo. Teraz topnik, panie Spox. Będzie szkoła rebalingu. Pyk. I zaraz zobaczymy, czy będzie na live fajny rebaling. Akurat rebalingi to idą spoko, bez większych problemów. Gorzej, że coś nie chce działać. Smarujemy dzidę. Trochę podgrzałem układ, widzieliście. I smarujemy. Gwizdacie? Czy nic, nigdy, w ogóle? Czy nieładnie, nie wypada? Dla potrzebujących dzieci pozdrawiam. Dzięki Space Dog. Już mamy 4680. Dobra. No, nawet to wygląda. Przykładamy. A jakie to były kulki? 0,5. Na sicie jest napisane 0,5. Oby się udało dzisiaj uzbierać cel. Powiem Wam uczciwie tak.
Jestem przekonany, że prędzej uzbieramy cel, niż ja tą konsolę, teraz trzeba było zrobić pip, 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 naprawię. No. Tak w skrócie. 5 zł, dzięki. Piątka do piątki i będzie dyszka 50 setka. Kulki 0,5. Halo, wysłałem 5 zł. 5 zł. Się nie pokazało. Kajzerka napisała. Kurde Kajzerka, ale cię oszukali na tym live'ie. Ty nie wiedziałaś, że te pieniądze idą na lewe konto? Człowieku. Sylvester Stallone na Prince Polo. Niedługo to będę musiał wsunąć się. Jak ktoś mi pisał komentarz wczoraj pod nowym filmie, pod filmem, że nie mówię siała baba mak, jak kulkami rzucam na lewo. To zależy od tego, na jakiej kamerze to widzę. Także możemy teraz przesiać właśnie siała baba mak, nie wiedziała jak. O, cyk. Jeszcze sypiemy, że fajnie widać jak z kulki się sypuje. Jeszcze jak jest dobra optyka, która to rejestruje, to już w ogóle wpytę. O. Kurwa, te ujęcia są ładne, bez kitu. Podoba mi się to. Dlatego chciałem zainwestować pieniądze w te lepsze optyki, lepsze kamery, bo jara mnie to. Ja to lubię. Ale to ja lubię, nie? Niekoniecznie to widać, ale na podglądzie mam na to ogląd. Teraz tak. Niewiele, ale zawsze coś lubię Cię oglądać, bo coraz mniej boję się obchodzić z technologią. Kobiety też potrafią. Pozdro, Violet. Słuchaj, jak jesteś kobietą, nagraj jakiś materiał. Jak coś, to odezwij się potem, jak nagrasz, dam Ci wsparcie. Jeśli to będzie jako serwis, z chęcią pomogę. Wspomnę tu czy tam. Dobra, dołożymy tą kulkę potem. Jak wygląda nasze sito? Z moich wpłat 2 razy 50 nie pokazało się, napisał Jaris. To może poczekaj chwilę, bo trzeba... One muszą przejść przez moderację. Dobra, suwamy sitem góra-dół i podnosimy górną część stolika. O nie! Dlaczego tyle kulek nie przeszło? Ja cię pierdziel. Na sicie było napisane 0,5. Użyłem kulek 0,5. Ja cię kręcę. Ty, no ja pierdzielę. Tu jest od ciula tych kulek. Kurde. 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 Ja pierdolę. Już mi się odechciało. Kurde, faktycznie, ostatnio jak kulkowałem procesor z 2 miesiące temu, miałem to samo. To nie jest śmieszne, to nie jest nawet fajne. Czeka Cię ręczna robota. No niestety. Najgorszy jest problem z kulkami, że przykładasz pensetę z kulką i często ta kulka się nie odkleja. Zależy jak pójdzie. Kolejna cegiełka do zapełnienia celu 4700. No i sprawdzimy teraz. Ścigamy się. Jak będzie? Zakulkuję pierwszy, czy zapełnicie cel? Ja się śpieszę. Kurde bele. Jakie to jest smutne. Smuteczek. How dare you? Ładnie sito wypucowałem. No nie wiem. Dlaczego? Teraz oglądajcie, jak się dokłada kulki ręcznie. To jest, kurde, najgłupsza robota ever. A jeszcze najgorsze jest jak... dotkniesz jednej kulki i obok do pensety przykleja się druga kulka, ta sąsiadująca. No i na przykład chcesz zostawić ją i ona nie chce zejść. Trzeba pod kątem trzymać pensetę. I powiem Wam jeszcze coś. Ten układ wlutujemy i będzie zwarcie. Wtedy będzie game over. Wtedy bez kitu
Pip, 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 jej młotkiem. Jakby wiedział, że klient mi sprzeda tą płytę, to centralnie robię jej sepuku. Już wtedy bym się nie zastanawiał. Pozdrawiam z UK. Dzięki. Weź to dołóż. Kulka po kulce. Masakracja. Witam, czy ma ktoś pomysł, jak usunąć odbarwienie z klapy laptopa? Ja nie znam takiego sposobu. Jedyny mi znany, zmiana klapy. Kurde no. Nie chce się odkleić. O. Hehe, ciamada. Ciajmada. Ja ci zaraz dam matcie majdę. Kurde. Ja ci zaraz dam. Będziesz widział. Lecimy. Przemaluj klapę. Albo oklej tym, karbonem. Dla przykładu. Masakracja. Lecimy dalej. Tych kulek tak jest łącznie z 80. Szymon, olej hejterów. Ja dziś usłyszałem, że jestem oszust i to nie może tyle kosztować. Przez telefon, zanim zobaczyłem ekspres, mówiłem mniej. Dlaczego mam olewać hejterów? To jest symbioza. To jest następstwo jednak tego, że jestem coraz bardziej rozpoznawalny, a ich irytacja coraz bardziej rośnie. Co niektórych. Wiadomo, że mam to w swoim zadzie, ale nie działa przesuwanie do przodu. Kurde, no nie działa. Zepsuł się film. Pozdrawia TK, część 2. No widzisz? Jasna cholera. No nic. Robota głupiego i tyle. Ale dzięki za wpłaty. Miłośnik Fujitsu. Mam nadzieję, że dupek ożyje w końcu. Ja w to nie wierzę. Ale skoro wziąłem się za coś, to spróbuję... Kurde, ile tego jest. Wow, serwis najlepszy. Pozdrowienia dla wszystkich oglądających oraz prowadzącego. Dziękuję. Ile mamy? 4925 zł. No to kurde, będziecie pierwsi. Nie ma bata. Tu już nie wiem, co by się musiało dziać, żebym był przed wami. Weź kurde, układaj te kulki. No, jasny ciul. Nie jest to fair. A ja robię w pralki. Co? Zmywarki? Naprawiasz? Oczywiście można by się było zastanowić, czy tych kulek stąd nie zabrać, na nowo nie postawić, na nowo sito, no i cyk, nie? Jest to pomysł, no ale nie wiem, dlaczego to sito akurat tak się zachowało. Ale ostatnio też tak miałem, a myłem jej dokładnie. Witam, laptop Dell Latitude. Coś tam pisałeś, że długo wczytuje się coś? Jak są problemy z BIOSem, Emeregion. Emeregion. O, i wpłaty ruszyły. Ktoś tu leci w kulki na dzieci. Słuchajcie, jeżeli to działanie ma na celu zebrać pieniądze dla potrzebujących dzieci, to uważam wykonywanie takich działań za zasadne. Ja wiem, że z czegoś nie naprawię. Ten się bawi kulkami. Alicja, śmigajcie w góry na Czechy, tak? Jesteście gdzieś z tamtej strony. Nie, dupa, to jest Słowacja. Także... Ile zostało jeszcze?
Kto mi szybko policzy? Ile kulek trzeba dołożyć? No ile? Masakra. Jaka pogoda w ogóle? Jaką macie u siebie pogodę? Napiszcie. Napiszcie miasto, wieś, czy skąd tam jesteście, nazwa miejscowości, bo to nie ma większego znaczenia. I napiszcie, jaką macie pogodę w Kielcach. Trochę pochmurnie. Pyk i koniec. No i słuchajcie, dzięki. Goat, czyli koza, tak? Goat to koza. Zakończyła cel. Dziękuję Ci bardzo. No i gitara. Pojawi się kiedyś film z Masto. Fajnie by byłoby zobaczyć Wasz duet. Tym razem robię poprzez Blik, nie PayPal. Kajzerka. Wiesz co, nie wiem, bo takie rzeczy są ultra trudne do ustawienia czasowo. Ale ja jestem pozytywnie nastawiony na materiały, w których można jakkolwiek połączyć siły. Dlaczego nie? Tym bardziej, że z Maslo lubi konsolę, ja też. On lubi bardziej stronę tą software'ową, natomiast ja hardware'ową, gdzie lubię lutować. Więc nie mam jeszcze filmu nagranego na sobotę. I tak myślałem, czy nie zrobić Frankensteina w jego konsoli, gdzie zrobimy właśnie w PS3 Frankenstein plus programowanie Syscon plus rezystor mod i czy tego nie nagrać na sobotę. No i Bartek jest na live. Spok, syp kulę z wiadra, a nie układasz po jednej. No, tak. Słuchaj, ty mi nie mów, jak ja mam żyć. Kurde. Bochenek 89. Kończymy zbiórkę PayPal. Dzidę z Poksu. Pal dzidę, tak? No kurde, idzie mozolnie, ale idzie. Cóż mogę powiedzieć? No słabo. 5 zł na dzieciaczki, by cel uzyskać. Dziękuję. Jasne, że tak. Jestem za Frankiem. W sobotę napisał anonim. Właśnie zobaczymy, bo jest już czwartek. Kurde. Robi się mało czasu. Dzisiaj żona powiedziała, że mam być o 19 w domu, choćby nie wiem co, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Kto wie. Dokładamy. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej było tutaj użyć kulek 0,45. One by wtedy bez problemu przeszły przez sito i byłoby jak najbardziej ok. Natomiast do 19 chyba zdążysz. A do 19 ja muszę zdążyć nagrać. Czekajcie. O, teraz. Do 19 muszę zdążyć nagrać materiał. 13:25. Przypomnijcie mi ogólnie następnym razem, żebym nie wpadł na ten genialny pomysł pod tytułem reballing procesora PS5. Bo mam gówniane sito. Faktycznie ostatnim razem dokładałem te kulki. Nie wiem, czy to było nagrywane, czy nie, ale podobna czynność była przede mną. Dla dzieciaków pozdrawiam z Suwałk. W sobotę Fame MMA. Nie oglądam tych tematów, więc nie mój klimat. Śpi w serwisie. Można to tak traktować, aczkolwiek daleko do serwisu nie mam, bo mieszkam 100 metrów stąd. No ale było. Kurde. Co to się kulkuje, bo mnie chwileczkę nie było? Niestety
Procesor z konsoli PS5, robię rebalik. Namówili mnie. Wpierdzielili mnie w maliny. No i... ale to dla dobra ogółu. Potem się okaże, że i tak to gówno nie działa. No ale... konkluzja jest taka, że warto pomagać. Zawalczmy w formułę BGA. W 10 sekund mamy cię w bocznej i w parterze. Kurczę. No, odklej się. O tak. Dziękuję za wpłaty. Hello Kitty, to ja Kamil Steinbach. Dzisiaj instalujemy GTA 4. No to graju, miłej gry. Ja aczkolwiek wolę GTA Vice City. O. To za ciosem Suwałk i Augustów dorzuca się na słuszny cel. Dzieci. Dziękuję. Kurde. Miałem nagrywać film, ale nie mogę oderwać oczu, my friend. Dobra, nagrywaj film, bo nie będzie co oglądać. Więc... od patrzenia w te kulki centralnie aż się mózg lasuje. Ja nie wiem, jak wy to widzicie na telefonie, na laptopie, telewizorze, ale to nie jest wcale takie miłe. Przynajmniej dla mnie. Niech mi ktoś powie, że ja jestem niecierpliwy. No kurde. Wariat. Więc słychać i widać. Uciekam na awarię, napisał Hawk. O, znowu się coś w wspólnocie zwaliło. Pewnie nie ma światła na klatce. Spaliła się żarówka. Czy tam lampa, kinkiet. Także leć naprawiać. Jeszcze raz dzięki za obecność. Dominik, co napisał? BDSM. Będzie dłubanie z Poxa maksymalnie. Kurde. Dłubanie. To jest masakracja, ale już mało zostało. Ja się sunę. Dla potrzebujących dzieci. Niech leci. Dzięki. Kurde, źle to złapałem. Pyk. O. Pytanko, RTX 370, takie termopady byś polecił? Wiesz co, ja nie używam termopadów gumowych o określonej grubości, bo ja tego nie mam jak zmierzyć. Ja w takie rzeczy nie wierzę. Jestem zwolennikiem używania termicznego żelu. On się sam dostosuje i nie ma wtedy dywagacji, czy to jest za cienkie, za grube, czy srakie, czy owakie. Kupujesz żel termiczny albo K5 Pro, bo dużo osób pisze o tym Upsiren 6U Pro, czy jakoś tak. Nie miałem tego w dłoniach, nie wiem jak to działa, nie testowałem. Aczkolwiek szukałem testy tego K5 Pro na przykład. Nikt nie zrobił żadnego sensownego testu porównawczego. K5 Pro kontra ten Upsiren. Więc jak już zamówię, to sam sobie to sprawdzę, ile jest faktycznie na korzyść tego Upsirena. Jeszcze trochę. Na samej górze brakuje z 20 kulek. Kurde, powiem Ci, że wiem o tym. Ja o tym wiem, kurde. Spoks.
Taka szlachetna robota dla potrzebujących. Miłego kulkowania. Dziękuję. Dziękuwa. Znaczy, szlachetne jest to, co ja robię, bo zbieram publiczne pieniądze dla potrzebujących dzieci. Inna sprawa, że łączę to, co lubię, to, co kocham i pokazuję dalej. Raz lepiej, raz gorzej. Ale nie przeszkadza mi to. Ważne, że się jakoś to kręci i idzie powoli, powoli do przodu. Raz lepiej, raz gorzej. Kulkowanie procesora. Kurde. Kulka spadła. To jest totalne skupienie. No jestem. A, Chris Cross, siema. No Vice City jest drugie najlepsze po 4. Ta, GTA 4 jest powyżej Vice City. Oż kurde. Co ty gadasz? Ale pod kątem fabularnym, czy jakim? Bo mi model jazdy w 4 mocno się nie podobał. To był ten Niko. Gangus. Właśnie, brakuje naszego niemieckiego Gangusa. Cześć, Paweł. Także dzisiaj jest masakracja. Ja po prostu będę potem musiał sobie dać na wstrzymanie trochę od tych konsol PS5. Nie, albo inaczej, ja sobie nagram live'a, w którym sobie HDMI zmienię, tak żeby coś ruszyło, nie? A nie jakieś mostki, dyski, kurde. Najgorsze jest to, że ta sprawa z tą konsolą bardziej się zesrała, nie? Nie pociągnęliśmy tematu dalej. Nie wiemy, czy to jest możliwe do naprawy. Pozdrowienia z salonu gier na automatach z Piotrkowa Trybunalskiego. Krupier z Piotrkowa. Które GTA według Ciebie najlepsze? Dla mnie najlepsze było Vice City. Bezapelacyjnie. Ten klimat, ta muzyka. Myślę, że Vice City najbardziej lubię ze względu na ścieżkę dźwiękową. Po prostu Radio Emotion 98,3 skradło moje serce. I zdania nie zmienię. No i trzeba też patrzeć na to, w jakich czasach wychodziła ta gra. Przecież GTA 3, ja pamiętam, jak widziałem pierwsze screeny w gazetach, przecież wtedy internetu nie było portali, na których się spotykało te treści, bo tylko działał kolportaż gazety. Jak widziałem pierwsze screeny z GTA 3, to ja mówiłem, kurde, to jest na żywo. To było niesamowite, żeby z 2D przejść do 3D. Ale był przeskok technologiczny, no szok po prostu. Teraz to wiadomo, grafika jest na innym poziomie, ale wtedy naprawdę to było totalne wow. No i kurde, chyba w tym momencie skończyłem. Pieprzone kulkowanie. Damn you. Sprawdzamy jeszcze. Co tu się może złączyć, co tu się może wysrać. Ty spadaj. No, duży procesor, jakby nie patrzeć. O, tu jest 2 kulki. Czy jeszcze coś zauważyliście? Jakaś druga kulka niepotrzebnie zostawiona, bo seryjnie no to jest maksymalny zoom out w przypadku tego ujęcia. Też pamiętam ten przeskok. Nie mogłem wyjść z podziwu, że gra będzie w 3D. Tomasz Jerzyna napisał. No dokładnie. Mam jedno pytanie, bo kiedyś mój brat postanowił wyczyścić PS3 i przetarł płytę główną mokrą szmatką i raczej wiadomo, co się stało. No i nie wiadomo, ile naprawa. Naprawa to jest w ogóle 50% szansa. Naprawa sprzętu to i tak 250 to jest cena wyjściowa. Tak trzeba liczyć. Dobra, bierzemy hotera w rękę. Nadmuch 2, temperatura
z 370 i będziemy grzali dupka. To sporo czasu, bo ten układ, zanim się nagrzeje, naprawdę sporo minie. Potrzebuje dużego ciepła. Robimy zoom. Pastor Richard Salvation, tak mówił Fernando Martinez. To był taki genialny głos. Powiedz mi, skąd masz tą dużą matę silikonową, tą z przegródkami? Kurde, z Allegro. Na Allegro kupowałem, ale... Albo Kate Media. Wejdź sobie na Kate Media, zobacz co mają. Maty silikonowe. Bo jedną na pewno zamawiałem kiedyś w Kate Media, a jedną z Allegro. Więc ta jaśniejsza jest taka ładniejsza. Ona fajnie wygląda do filmów i jest bardziej płaska, ma mniej tych przegródek. Ja nie lubię tych przegródek, bo tam zostawisz śrubkę, układ, brud się tam zbiera. Potem jak chcesz nagrywać, tam jest sporo brudu, więc żeby to wyglądało, trzeba to myć. Nie lubię tego tematu. Skąd ten ewenement? Kto to wie? Paweł, na Allegro masz od groma. Tak, ale tu chodzi o konkretny model maty. No i co? Widzicie, te kulki nawet nie próbują jeszcze siadać. Nic się nie dzieje. Nie zachodzi żaden rozpływ. O! Wykrakałem, patrz. Posłuchał mnie. Kłaść się. Sznela. Właśnie tak. I powoli. Tutaj jest oczywiście uchwyt od stolika i on zabiera skutecznie ciepło z układu, dlatego zawsze na tych rogach, gdzie jest właśnie ten element, który podtrzymuje układ, trzeba dłużej nagrzewać coś takiego. No dawaj. Zobaczcie, te kulki już wygrzewają się, a jeszcze te narożne nie siadają. To tylko pokazuje rozkład temperatury na układzie. Wrócimy do niego. Natomiast tutaj zobaczcie, cyk i już idzie. Właśnie tak. Kolejny bok. I będę musiał ten układ troszeczkę podnieść. O, dobra. Potem jeszcze dolać topnik, dogrzać go, żeby te kulki się wyrównały, bo sporo tych rzędów jest po prostu krzywo. I to robi problem. Czekajcie, o. Teraz i środek. No dawaj środek, łap to, łap to. Kulki ogólnie wtopiły się, niestety są krzywo, widać przesunięcia. W takim wypadku trzeba dolać topnika i nie bawić się z nim. Więc ujęcie od góry, ludziki. Trochę już jestem głodny, przyznam szczerze. Odczuwam głód, ból głowy. Nie, to jeszcze będzie trwało 30 minut i kończymy. Robię wlód, rebaling, gada, nie gada, kończymy live'a i tyle. Więc będzie można stwierdzić, że cały ten live był o kant dupy potłuc, natomiast cel szczytny ogarnięty. Ale się sztachnąłem topnikiem. Zaciągnąłem go. Ten topnik jest bez kitu toxic, ale wali. Lepiej tego nie wdychać. Nie wiem z czego jest Wharton, ale powiem wam tak. Dobrze klepie. No. Pierdzielony. Teraz znowu nagrzewamy.
Podkręcimy mu nadmuch na 30. Tylko wyciągnąmy sobie hodera, cyk. Nawet więcej, daj mu, kurde. 40 nadmuch. Ale jakie halumy będą potem kolorowe. Kurde. Żebym nie zgubiał z tego powodu. Grzejemy. Maksymalny zoom, ta. No, come on. Grzejemy. Tu się zaczyna robić ciekawiej. O. Come on. Ale się kopci. Dużo topnika. Wiecie jak to jest. Jeżeli się bezpośrednio nagrzewa układ z taką ilością topnika, to topnik plus hoter zawsze jest siwy dym. Zawsze. O, równajcie się. O, właśnie tak. Pyk i dalej lecimy dookoła. Siema Spox, ostatnio czyściłem lapka i pomimo wymiany pasty trochę się grzeje. Czy PTM będzie lepszy na i7 czwartej generacji lapku i będzie chłodniej? PTM będzie najlepszy. A czy chłodzenie Ci wydoli, to jest inna sprawa, bo tu na to trzeba sobie pytanie odpowiedzieć. Żeby dobra pasta dobrze działała, a na zasadzie najlepiej, możliwie najlepiej, to musimy mieć układ chłodzący, który jest w stanie to ciepło odebrać. A jak masz gówniane chłodzenie, to żadna pasta Ci nie pomoże. I ciekły metal i wszystko. Bo cały czas wąskim gardłem będzie układ chłodzący, przepraszam. Zobaczcie, mamy to. Żywe kulki. Jeszcze w fazie płynnej chyba co niektóre. Ale jest równiutko. Dużo topnika, jest gitara. Mieczysław we firmie. Nie siedzi na swoim stanowisku, ale gdzieś tu kręci się dookoła, więc tak, jest. No dobra. Teraz szmatka. Szmatka. Najpierw tak. Czarna guma. Szmatka. Ścielimy. Nie, ta to jest brudna. Dawaj nową. Nowa szmaciucha. Pyk. Układ kładziemy. I zalewamy dupka. I myjemy go. Szczoteczką. Ostatnio ktoś mi pisał komentarz, że jestem gównianym serwisantem, bo nie używam szczoteczki ESD. No, doprawdy. Kurde, to jest niebywałe, jakie pomysły wpadają. Bo ta szczoteczka jest B, wiecie, ta szczoteczka zabija układy. Po prostu ona się patrzy na układ i nagle robi jeb kilim. Jest koniec. Cała ta robota do dupy. Niebywałe. Polak to jest sprytna bestia. Wymyśli wszystko. Jest to po prostu zabawne. Wszędzie jest problem, nie? A używanie takiej szczoteczki właśnie elektrycznej, no zajebisty temat. Elegancko potem domywa. Fajnie to wygląda. Jeszcze ostatni bok, czekajcie, tu. Psikamy dupka. Kręcę nim jak nie wiem. Ciężko powiedzieć. Czekam aż wystygnie. Przemo Wesołek. Pozdrawiam i nie poddawaj się z tą PS5. Dziękuję Ci, Przemo. Ja wiem, że nadzieja umiera ostatnia, ale przynajmniej możemy zobaczyć ogólnie z całej takiej naprawy zawsze można coś dobrego wyciągnąć. W takim wypadku kulkowanie, rebaling. Widzicie co robię, jak robię. Od początku do końca. Nic nie jest chowane, zakrywane, ściemniane. Widać co, kiedy, jak. Ten układ jest dobrze doczyszczony. Można by było go jeszcze spróbować bardziej, ale tak naprawdę to jest już przesada, bo jest bardzo, bardzo dobrze. Tam jakiś jeden brud widziałem tylko.
Także idziemy zaraz na maszynę. Odpalamy nagrzewanie. Jak w tym, na głównej kamerze będzie układ wyglądał? No, jest lusterko, nie? Dobrze to wygląda. Stąd naocznie bardzo, bardzo ładny. Tylko żeby ta piękność tego układu wpłynęła na to, żeby to chciało działać. A najgorsze jest to, będę się powtarzał, że jest spora szansa, że to RAM któryś się oderwał. No bo nie wiemy, dlaczego ona ma bloda. Idziemy na laminat. Smarujemy go topnikiem. Ujęcie na dżowy. Nie dżowy, ja mówię dżowy, przecież to jest ten JVC. O czym napiszecie w ogóle? Jak wymienić kondensator na płycie głównej w starym komputerze? Jak masz THT, nagrzewasz od spodu i lecisz. Pytanie, o jakim kondensatorze mówisz? Ja tam też szczoteczki do zębów używam również. Dzięki Tobie sprawdza się mega. No pewnie, że się sprawdza. Ja gówna nie polecam. Już myślałem, że ta PS5 za okno wyleciała po wczorajszym live. No nie, jeszcze nie. Jak idzie praca? Pyta Krzysztof Wojciechowski. Wiesz co, idzie mega topornie. Po prostu masakracja. Ale Krzysiek, wpłać dyszkę na dzieciaki. Nie zaszkodzi. Smarujemy topnik. Gdzie ten procesor? Tu jest. Pierwszy pin mamy w lewym dolnym. No to w takim układzie szukamy go. Tutaj. O człowieku. Dlaczego pan używa lutownicy JBC, nie JCB? A nie porządne lutownice. JBC jest dla hobbystów. Half Romeo. Piłeś? Nie pisz. Hobbysto. Dobre. Dobre, dobre. Dobra, pozycjonujemy go. Myślę, że będzie już ok. Dobra, nagrzewamy go, zobaczymy co będzie, nie? Termopara położona. Słuchajcie, macie pytania, zadawajcie mi je. Będę się postarał do nich odnieść. Także poczytam czat. Mamy z 10 minut, umówmy się. Bo co innego będziemy teraz robili. Najlepsza lutownica Zaoxin. No jasne, że Zaoxin jest najlepszy. Przypominajka, 12-14 września. Co tam napisałeś? Macie w Kielcach bolid F1 Alfa Tauri. O! Kurde, żebym nie zapomniał. Nie, ale to pewnie gdzieś tam będą o tym mówili, ale trzeba pojechać, zobaczyć. Pewnie, że tak. Dziękuję za informację. Dla hobbystów jest akumulatorówka. No dokładnie. Jak się czujesz dziś? Spoko. Finałowa runda się zbliża. Kto wygra to starcie? Spox 2 czy PS5? W skali od 1 do 10 2 głosy na Spoxa, 8 na PS5. Najlepsza lutownica to Lutola. No a jak? Mam pytanie Spox. Czemu się przeniosłeś z ulicy Sienkiewicza na Okrzei? No bo tam lokal nie był mój, tutaj kupiłem lokal. I tam siedziałem jak kret na poziomie -1 bez okna na świat. Ja nawet nie wiedziałem, czy deszcz pada, czy słońce świeci, czy śnieg pada. Pracuj sobie 10 lat w norze na -1. Zobaczymy, jaki wyjdziesz.
Mówiłem o tym wielokrotnie. A tutaj mam okienko, widzę jak ludzie chodzą, psy chodzą, koty srają. Wiecie, jakie to jest fajne? Zobaczyć takiego człowieku. Spok z kulki na laminacie. Jeju, jakie kulki na laminacie? To są kondensatory. Użyj vinyl remover do mycia klejów. To trzeba go mieć. Trzeba, jak tam się mówi. Spoksu, jakie wymiary ma twoje biurko? Ach, chuj, nie wiem ile ma. Z 70 tutaj będę miał pewnie. W tą stronę 120 na 75 myślę, bo biurko musi być głębokie, inaczej jest słabo, bo wiecznie mu brakuje miejsca. Pytanie, czy masz klawiaturę na biurku? Jak chowasz tutaj na tą szufladę pod spód, to jest spoko. Piękny obraz. Za oknem tak. A teraz od razu na okrzei inny człowiek. Pozdro. Inne ujęcie przede wszystkim. Do tego dążyłem, bo tam nie mieliśmy warunków technicznych, było za wąskie pomieszczenie. Spoks, te kulki na Ali kupujesz? Nie, kupuję w Kochambasie u Adama. Jaki jest powód podłącz? Ryszard, nie wiem, coś ty napisał. Jakie groty z serii C245 na początek? O Boże. Jakie groty? Minifala na pewno. Zajebisty grot. Na pewno jeden z najlepszych grotów, jaki w ogóle miał miejsce ze stajni JBC, to jest ta minifala C245 965. Zajebisty. Ja bym jeszcze ten grot beczka do lutowania pól masowych C245 741 i C245 034 albo 043, bo nigdy nie wiem. To jest ten zagięty do oblutowywania pinów. To są moje 3 takie topowe groty, które zawsze polecam posiadać. Bawiłeś się w Arduino? Nie, niespecjalnie. Kiedyś tam miałem jakąś płytkę, kupiłem z rok temu z jakiegoś sklepu płytkę Arduino z kamerą. Podpinano pod jakiś interfejsik, żeby to zaczęło działać. Jezus Maria, żeby to uruchomić, program wpisać. Pomagał mi z tym Chris z ConsoleCraft. Gdzie on się na tym mega zna, to on też miał z tym problemy, bo tam są różne języki. Dla mnie czeski film, nie potrzebuję tego. To jest termopara. Po prawej tak, termopara. Złap jakiegoś owada i pod mikroskop. Mietka zaraz za łeb i pod mikroskop. Jakiego sugona byś polecił? Takiego, który dmucha ciepłym powietrzem. Nie ma to znaczenia, jakiego kupisz. Każdy myślę, że będzie dobry. Przynajmniej taki, który jest 1000 zł, nie? To może SP2CAM było. Myślę, że to było to, o czym piszesz, bo do tego dokupiłem jakąś kamerę i myślałem, żeby to używać jako podgląd na maszynę BGA, ale jakość tego obrazu jest tak słaba, że nie, to bez sensu. Co to za materiały dla wspierających na poziomie Diamond? Diamond? Tak, Diamond chyba jest. Tam jest materiał z naprawy płyty głównej z komputera z chipsetem Z390. Pierwsza osoba z poziomu Diamond to właśnie był właściciel tej płyty. Nagrałem, bo to było zalecenie YouTube'a. Wiecie jak to jest? YouTube boostuje kanały, które mają włączone reklamy na YouTube. Dlatego ktoś się częściej komuś wyświetla w proponowanych, bo YouTube na tym zarabia hajsy, jak uruchomisz reklamy. Tym bardziej będzie się polecał, kiedy uruchomisz wsparcie i tam jest napisane, że 70% kwoty chyba wchodzi do twórcy, a 30% pieniędzy, które wpłacacie jako wspierający, idzie do YouTube'a. Mają z tego hajs, więc im się to zgadza jak najbardziej. Także takie są wymogi. Gdzieś, jeżeli mamy w zamyśle docierać do większej grupy odbiorców, czy nawet tym bardziej utrzymywać obecną, no to trzeba robić jakieś tam delikatne zmiany. Gdybym dostarczył Ci płytę główną i procka, to podjąłbyś się przelutowania? Procka, ale do jakiego sprzętu? No mogę powiedzieć, że to prawda, Spox. U mnie nie ma monetyzacji, więc mój kanał jest jakby niewidoczny i niepolecany. No dokładnie, ale to jest prawda. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że żeby włączyć monetyzację, musisz mieć 1000 subskrybentów, to raz, a dwa, tam na starych zasadach było prościej. Teraz jak utworzyłem ten drugi kanał, to tam, nie wiem, czy to było 400 godzin filmów trzeba mieć wyświetlonych, nie takie hop siup, żeby włączyć monetyzację. Więc
Ej, bo tu już jest 150 stopni na maszynie, niedługo się ten układ zalutuje. Słuchajcie, w przypadku tego układu ja nie będę w ogóle grzał go od góry, walę go. On za chwilę się zalutuje, patrzcie. O. I powiem wam coś. Moja termopara mnie w dupę robi, bo pokazuje mi 162 stopnie, to jest bzdura. Mam w tym momencie 195 stopni na laminacie. Ten układ już się zalutował. Czekam jeszcze chwilę i zaraz odpalamy studzenie. Ja w tym momencie robię z tego trochę taki piec rozpływowy do riflu, z tego do podgrzewacza dolnego. Bo tylko dołem grzejemy. Tak duże laminaty nagrzewam tylko dołem, bo i tak by się wygięła jak łódka. Rzeźnik znowu w akcji, no jasne. Jeszcze czekamy chwilę. Dobra, starczy mu. I włączamy susz... Jeju. No, poczekajcie moment. Minutę. Myślę, że on już się usztywnił. Skąd wziąłeś pomysł na kanał na YouTube? Ha, tego to nie wiem. Co tam Spox dziś grzebie? Grzebie w majta. Dobra, wyłączmy pochłaniacz. Termoparę możemy zabrać. Pirometrem zmierz temperaturę. A po co, skoro mam termoparę? A druga sprawa, nie mam pirometru. Kiedyś tam miałem pożyczony, nie podobało mi się on. Droga jest taka lutownica BGA, bo rozumiem, że to nie może być zwykłym hoterem robić. I pytanie, co sądzisz o tych tańszych lutownicach BGA, że podgrzewa od dołu, a od góry ma zamontowanego hota? Ogólnie zaawansowane roboty lutownicze grzeją dół pod czerwienią, różnej maści falą, natomiast od góry te półautomaty, automaty grzeją hoterem, bo hoter jest bardziej precyzyjny, ale to jest trudne do ogarnięcia, lutowania na takich stacjach, ale jak już wdrożysz się w to, to skuteczność lutowania, gdzie masz hota od góry, jest wyższa niż pod czerwień. Tak jest moje zdanie. Przemus napisał w laptopie Acer. Sama wymiana procesora możemy wymienić. Tak jest, Phil Werder, masz rację. Doktor Zięba, witamina C i kosz. Wszystko w temacie. Spox 2, może zrobisz kiedyś odcinek poradnikowy na temat sprzętu, co warto mieć, czego nie polecasz. A raczej nie ma sensu mówić o tym, czego się nie poleca, bo za chwilę ci przyjdą fani tego rozwiązania i będą mówili, że to jednak jest zajebiste, nie? Lepiej mówić o tym, co jest dobre, bo co mnie to interesuje, co źle działa. Mogę bardziej powiedzieć, co jest dobre. Fajnie, że Kate Media ściereczki na Allegro sprzedaje 10 zeta drożej niż u siebie w sklepie. Fajny sklep. Pali brzuch, a ty wiesz w ogóle, ile Allegro bierze teraz prowizji za obsługę? To jest masakracja. W niektórych przypadkach nawet 18% prowizji mają od sprzedaży, więc jeżeli coś kosztuje 100 i kupisz w sklepie na miejscu, to oni zarabiają 100 pomniejszoną o VAT i dochodowy, a jeżeli sprzedadzą to przez Allegro, to do Allegro trzeba dać 18%, więc zysk realny to jest do dupy. Nie opłaca się sprzedać przez Allegro. Nawet z Lucjanem z Konsolowo rozmawiałem, to mówił, że na niektórych rzeczach, które sprzedaje, tam jest kosmiczna marża, nie 9%, jest więcej.
w ogóle po co oni na Allegro wystawiają, skoro mają swój sklep? Słuchajcie, tu chodzi o to, że Allegro jest szybkie, wygodne. Kto nie ma konta na Allegro? Praktycznie każdy ma. Mało osób nie ma, umówmy się. Więc ludzie są wygodni. Ja też jak mam tak naprawdę iść na sklep, logować się, zamawiać, a Allegro wolę przez Allegro, bo klikam 3 razy dalej, płatność automatyczna, wszystko jest spięte, klikam 2 razy dalej, 3 razy, pach, zamówione i w dupie mam. I wali mnie to, czy to kosztuje 10 zł mniej, czy więcej. To jest nieistotne, nie? Dopóki to są małe zakupy. Co innego, jak się już wchodzi w większe ilości, więc skoro ktoś płacze, że na Allegro masz drogo, no to sobie idź do niego na sklep, załóż konto, no i nie, do czego to w ogóle, nie? Pisanie, że świetny sklep. Ciesz, że w ogóle jest, a nie. Marża Allegro jest jak marża Orlenu. Słuchajcie, każdy musi zarabiać i taki jest fakt, ale ogólnie teraz bardzo jest spychana marża na przedsiębiorców i tu się robi kuku. Dobra, płytę ściągnijmy. No i co by nie mówić, to układ jest wlutowany bardzo równo. Kurde, jak bumcyk trąba. Tylko niech jeszcze wyostrzy. Chyba jesteś, przepraszam, za blisko od procesora. Chyba nie będzie mógł ostrzyć w ten punkt. O, był przez chwilę punkt ostrości. Ale mówię wam, jest albo na manual ustawię. Zobaczymy, czy wyostrzymy. A, da się. Widzicie to? To jest idealnie równo wlutowany procesor. Tu nie ma lipy. Jest mega równo. I takie rzeczy, żeby miały miejsce, to właśnie trzeba mieć bardzo dobry podgrzewacz. I z lutownicą Jova RE8500 był ten problem niestety, że przez to, że dolny podgrzewacz nie jest wypełniony w 100% grzałkami, tylko ma 2 puste pola, to te laminaty się wyginały. I PS5 się strasznie trudno na tym systemie lutowało. Dlatego musiałem przeskoczyć właśnie na tą lutownicę, na podgrzewacz od JBC. To jest świadomy krok. I jeszcze z tej strony sprawdźmy. Ale fajnie to widać ostrość. Ja pierdzielę. I to jest ten bok, który wy widzieliście pierwotnie, który został wlutowany. Jeszcze jej nie odpalamy, bo jest, słuchajcie, płyta bardzo gorąca, ma z 80 stopni lekko. 5200 zł. Słuchajcie, śpicie. Ja cały czas robię, gadam, śpicie. Wpłaćcie coś. Jest równo, to pomagaliśmy, bo pomagaliśmy. Jest równo, bo pomagaliśmy. No tak. Amazon byłoby spoko konkurencją, gdyby miało takie filtrowanie produktów jak na Allegro. Odpalamy czy nie? Jeszcze chwileczkę, jest bardzo gorąca płyta. Jak masz zakrzywiony ekran w TV, to może tak wyglądać. Jaki banan? Nie, teraz jest równiutko. Kanały są polecane przez YouTube bez monetyzacji i wspierania, gdy zdobywają popularność oraz filmy publikowane. Filmy na tych kanałach zdobywają zasięgi. A ile znasz takich popularnych kanałów, że tak powiem, które nie mają w ogóle monetyzacji reklam i nie mają muzyki autorskiej, gdzie wtedy z automatu ci wwalają reklamy, które mają, nie wiem, 100 000 subskrypcji, a nie mają reklam, bo ja nie znam ani jednego. I widzę, jak ludzie dają swój czas, swoją pracę, właśnie tak jak Atriu. Ile on materiału wypluł i to są fajne treści, a wyświetleń nie ma, bo to jest już blokowane na poziomie właśnie tym pierwszym. Nie kupujcie na Allegro, platforma występuje. Nie można tak pisać. Allegro jest szybkie, fajne, wygodne. Nawet rozmawiałem wczoraj z Michałem z Elewanta, który uruchomił w końcu ten sklep swój, no i sam powiedział, że ludzie na Allegro, pomimo że mają drożej, to i tak o wiele bardziej kupują niż przez sklep. I na przykład na takiej lutownicy jest, nie wiem, 50 zł różnicy, 100 zł różnicy, to już są odczuwalne kwoty, ale i tak Polak jest wygodny, człowiek jest wygodny. Ja to rozumiem i tłumaczę mu, że dla mnie to jest normalne. Komuś się po prostu nie chce rejestrować na Twoim sklepie, wchodzi na Allegro, klika 3 razy dalej i po temacie. Tak to działa. Czy wymienisz mi procesor w laptopie Asus z Intel i3 na i7? Można wymienić, tylko że to jest drogi temat. Druga sprawa, trzeba sprawdzić, czy w ogóle do tej płyty można wlutować
i 7, bo w niektórych rewizjach, jak jest i 3, to tam jest mniej faz, mniej tranzystorów, więc na i7 nie ruszy. Dobrze by było, jakby pierwotnie był procesor i5, bo zależy, która generacja, i3 miała mało rdzeni, mało wątków, nie miała trybu turbo, i5 już ma, więc pomiędzy i5 a i7 tam znaczących różnic nie ma. Sprawdź sobie kanał Buddy, nie ma reklam. Kurde, ale porównanie, nie ma reklam. Na Allegro masz płatność opóźnioną, płatność Pay i teoretycznie darmowa przesyłka. Są różne wersje. Ciekawi mnie, czy odpali. Też mnie ciekawi. A dobra, za ten czas, co ona jeszcze stygnie, musimy wyczyścić ciekły metal z układu chłodzącego. No tak. Przecież, czekajcie, muszę iść po strzykawkę, bo niestety, ale to jest kolejna część. Dlatego jak ktoś się pyta, dlaczego jest droga usługa usunięcia ciekłego metalu z PS5, bo tu jest po prostu sporo zabawy. A ostrości nie ma. O, teraz będzie lepiej. Zaraz te 1000 zbierzemy, tylko idę po strzykawkę, poczekajcie. Jest ten pojemnik do ciekłego metalu u Ciebie? Weź na jakiś obiad tam, czy to jest może być. O, skręcił. Mamy ciekły metal. Tam jest, patrzcie. Żywy, płynny, ciekły metal. Jak woda. Widzicie to? To jest ciekły metal. Także to jest pojemnik z ciekłym metalem. O, słabo to widać. Ale on się tam przelewa. Jest. Zbierany ciekły metal z konsol PS5. Sporo już tego zebraliśmy. No i właśnie zebranie tego dziada nie jest hop-siup. Trzeba go ściągać. Wciągamy strzykawą. Zasysamy. I znowu cyk do pojemniczka. To jak ruszyła w końcu, jeszcze nie wiemy. Musimy najpierw zebrać ciekły metal. Potrafisz wymienić prostą kartę graficzną w iMacu? Nie robię iMaców pod kątem kart graficznych, bo były problemy. The Night Dark. FX505 serwis polecany przez Rakowieckiego wycenił wymianę. Kurde, nie doczytałem. Zakładam, że cena była wysoka, ale jaka? Napisz może teraz na czacie, to przeczytam. Bo nie wiem, co wycenili, w jakiej kwocie. Ale wiem, że mają ceny spore. Mistrzu, karczerem. Sam mam swoje kanały, które nie mają włączonej monetyzacji i wspierania i tak zdobywaj zasięgi. No, ja nie mówię, że nie ma takich w ogóle. Zdarzy się 1 na 1000, ale co z pozostałym 1000, nie? 1 na 1000. A reszta? No to o to chodzi. Tak to działa. Ja to widzę właśnie po twórcach, którzy regularnie publikują treści i one są spoko, ale nie mogą przebić się przez pewną barierę. I tyle. I to jest prawda. Mam Steam Decka i wiem, że można wrzucić 32 GB RAM. Chcesz się podjąć? Nie. Nie tykam, bo zaraz się skończy tak, że Steam Deck przestanie działać w ogóle i powiesz, spoks, oddawaj pieniążki za naprawę. Więc nie, to jest problem. To jest rzeźba. Więc nie lubię tematów. Ogólnie ja nie lubię ramów, tak w skrócie. Michał Plewa napisał, sam zaczynam naprawiać swój samochód, mam dość serwisów. Ciężko jest właśnie z serwisantem takim rzetelnym, jeżeli chodzi o samochody. Kurde, ciężko jest to zebrać. Musimy teraz patyczkiem zbierać. Ja cię kręcę.
No i to jest kolejna zabawa, kolejna. My spadamy na Muszynę, póki przestało padać, a jutro na Słowację, więc teraz out jesteśmy. Spoko, spoko, zmykajcie. Czyli teraz nikogo nie ma od Tipli, tak? Dobra, to ja sobie włączę zaraz, poczekaj. Niech ja odpalę w tle. Wiadomości. OK. Trzymam na tym łapę. Więc czyścimy ciekłego. Parę patyczków i będzie lepiej. Pyk. Wycenili wymianę GPU GTX 1650 plus VRAM na 1850. A całego laptopa za tyle można kupić. Przesadzili, co nie? Wiesz co, powiem Ci, że to nie jest wysoka kwota. Bym powiedział, że to jest nawet w miarę niska, bo jeżeli tam jest 6 czy 8 pamięci BGA z RAM-em plus chipset, jeżeli to jest wszystko nowe i dają Ci gwarancję 12 miesięcy, to 1850 to jest spoko cena, ale szczerze powiedziawszy nie chce mi się wierzyć, że za takie pieniądze ktoś by to robił. Prędzej bym uwierzył, że to jest kwota za wymianę samego GPU albo RAM-u. Takie jest moje zdanie, ale kto wie, może faktycznie to tak wygląda. Bo nie wiem skąd wzięli nowy chipset, chyba że to jest jakiś używany z demobilu. No ciężko powiedzieć. Nie znam szczegółów naprawy. A to, że naprawa kosztuje tyle, to wiecie, tu trzeba sobie dołożyć, że podatki dochodowe plus VAT to już jest 40% kwoty tego rachunku. Do tego części dochodzą. No i sam serwis zarobi na czysto, nie wiem, 500 netto, 800. Dajmy na to, nie? Jak policzysz godziny wszystkiej pracy plus gwarancja, ryzyko, no to nie jest wcale tak kolorowo. Więc moim zdaniem, jeżeli to wszystko, co napisałeś, to prawda, gdzie zmieniają GPU plus ramy, to cena jest bardzo dobra, o ile gwarancja jest na to długa. Jak jest gwarancja 3 miesiące, to bym w ogóle w to nie wchodził. Bo nie wiem, jaką tam gwarancję udzielają. Dobra. Widzicie, jaka to jest masakra, jaka to jest zabawa. Usunięcie ciekłego metalu. Jest wżer w układzie chłodzącym, w tym miejscu. No ale cóż. Trzeba walczyć, nie? Dobra, teraz ostatnia szmatka. Zaraz zrobimy test. Jestem w szoku, że 1400 ludzi ogląda live'a. Naprawdę nie spodziewałem się, że w środku dnia takie rzeczy mogą mieć miejsca. Domyty i zobaczcie, jak układ chłodzący jest ściorany, jest taki zmatowiony. Ten ciekły metal wżarł się w to chłodzenie. To nie jest takie hop-siup, jak powinno być. Szukamy ostrości. O, zobaczcie. On jest taki, widać, brudny. Ma też delikatne wrzery. Ciekły metal reaguje. Być może tak być musi. I to jest nie do uniknięcia. No, chociaż tam jeszcze kropka jakaś. To jest chyba cena, za którą się płaci za możliwość posiadania takiego feature'u, jakim jest ciekły. Ok, zebrane. Elegancko, elegancko. Chcecie zobaczyć ciekły metal pływający? Patrzcie. O, teraz widać. To jest żywy, ciekły metal. Pokażę Wam. Patrzcie. To jest... Jakby go chciał sprzedać, to tutaj jest realnie z 500 zł. Tak myślę. Nie wiem, ile to jest gramów, ale no może przesadziłem. 2,5 stówki, 3 stówki tego ciekłego metalu tu jest bankowo. Wiadomo, że tego nie będziemy sprzedawali, bo to nie ma sensu. Teraz pasta.
Zaraz się okaże, że ta konsola w ogóle nie startuje, odcinają po sekundzie. Nawet możemy zrobić, tak, miernik w łapę, zmierzmy rezystancję w sumie. Po co ja to czyściłem? Może napisaliście, ale mówię, już mnie siły opadają, bo jadłem o godzinie 9. Jest 14. Dla mnie to już jest zło. Teraz tak, lecimy dalej. Czekajcie, co wy tam piszecie na tym? Czy masz może dostęp do jakiegoś kodu rabatowego dla Kate Media? Nie. Oczywiście 5 dla dzieciaków. Nie mam. Z tego co pamiętam nigdy nie było. Tak mi się wydaje. Nie mam. Ja w ogóle to się cieszę, że taka firma Kate Media jest, bo mają fajny towar, sprzedają fajne rzeczy. Chwila, moment, muszę się doczytać. Ale czatu tutaj wyskoczyło. Aż tak się utlenił na powierzchni. No, ciekły metal. Ciekawie wygląda. Teraz jeszcze szybko ujęcie na blat. Oddalamy perspektywę. Szukamy ostrości. Niechaj będzie taka, z manuala polecimy. Rezystancja. I zmierzmy sobie. Zaraz się okaże, że to jest wszystko bez sensu. No dawaj tą cewkę, musimy zmierzyć. 100 ohmów, 170. Zasilanie ramów. Nie jest źle. Te cewki będą kluczowe. Na tej cewce powinno być 2,5 ohma, na tej około 20. Patrzymy. 1,8. Nie jest źle. Kolejna cewka. 15,8. Troszkę niższe rezystancje. Płyta jest to prawda chłodna, no ale są akceptowalne, więc nie ma lipy. Układ wlutował się, można powiedzieć, poprawnie. Ciekawe jak będzie. Jeszcze go przetrę na sam koniec, żeby taki był blask z tej płyty. Wierzę w nią, że może faktycznie zatrybi. KT6 i psiknijmy sobie. Pyk. Mów do mnie. Przemów do mnie i powiedz, że dasz obraz. Ja tyle serca w ciebie włożyłem. No i zobaczcie, przez to, że umyłem KT6, nowa świeża szmatka, ten laminat wygląda zajebiście. Po prostu to jest sztos. I z petarda. Co tak widać? A, to gąbka się odbija. Pod każdym kątem, gdzieś światło się załamuje, nie widać mazów na laminacie. To jest mega. Mega, uwielbiam to. Teraz koniec pitolenia. Przechodzimy do nałożenia pasty. GD900 na testy w zupełności wystarczy. Czekajcie, jest ankieta? Jest ankieta. Już będę oczy mrużył. To jest ten moment, kiedy ciężko jest coś powiedzieć. Dawaj tej pasty więcej. Ok. Przyniesiono kadłub. Nie ma ankiety. 1500 osób mamy. Teraz jest 1500, jeszcze więcej. Na sam koniec przyszło najwięcej ludzi, żeby zobaczyć upadek kieleckiego rzeźnika. Dla dzieciaczków. Dziękuję, Jarku. Zobaczymy. Jak myślicie? Blot czy nie blot? Ojej. Już mówię, już mnie spawa. Dobra, ta blaszka tutaj. Klampa przykręcę, żeby go nie trzymać. Także pod koniec, jak chcecie, zapraszam. Zróbcie jakiś hałas we wpłatach. Może nawet wpadnie te 5 dyszek, czy więcej łącznie. 1500 ludzi, także kto nie miał okazji, a chce się wykazać, prowadzisz serwis, sklep, wpisz sobie nazwę swojej działalności www i tutaj wpłać 98 zł wpłacasz i jesteś widoczny. Także taka fajna reklama.
Najwięcej wygrali ci, którzy na początku wpłacili. Włącznik podpinamy. Tej tasiemki i tak nie trzeba. Aż boję się go wpinać. Aż mi się nie chce. Gdzie jest czat? Czaty, jesteście? Pozdrowienia ze Szkocji, dziękuję. Co za emocje, kurde, emocje jak na grzybach, tak? To co, palimy dzidę? Patrzymy? Jeszcze LED. Jeszcze LED. Do podpięcia. Master Chief, czerwony i minionek. Patrzcie się, zobaczymy. Wszyscy trzymają kciuki. Próbujemy. 3, 2, 1, go. Nie odcina jej. Zaczyna mrugać, pulsować niebieska dioda. Zobaczymy. Szansa jest prawie zerowa, że... Kurwa, obraz jest. Obraz jest. Nie! Kurde, nie rób mi tego, ty dzido! Aaaa! Ona mnie centralnie chce wykończyć. Ja pierdolę. Nie! Chciałem koniec. Koniec tej pieprzonej telenoweli. Odpaliła się po rebalingu. Śmiech przez łzy. Ja jebie. Zmęczyła mi mózg. Kurwa. Centralnie nie mam siły. Nie mam siły. Liczyłem, że nie zadziała. Jakbym cyk-trąba wolałbym, żeby nie działała, bym jej jebnął tym młotkiem i cześć. Nie. Jasna cholera. Co było nie tak? Od nagrzewania laminatu, od lutowania mostu musiało się utlenić jakieś połączenie BGA pomiędzy procesorem i laminatem, albo jedną z pamięci VRAM a laminatem. Którą? Nie wiadomo. Do takich rzeczy trzeba mieć rentgen, inspekcja BGA. No dobra, spróbujmy ją teraz włączyć, bo mostek wymieniliśmy. Wiele osób pisało, że to wina mostu, bo komunikacja P2C, coś tam, kurde. Ja bez kitu czuję się, jakby była 24 na live. Ja cię sunę. Czekajcie, potrzebuję tej blachy. Kurde. Ja nie mogę. Ja nie mogę. How dare you? Czekajcie, muszę znaleźć blachę, bo bez niej nie podepnę napędu. Gdzieś tu blacha była. Ta kurwa, ameliniowa. Widziałeś ją? Z napędem. 11442 bodajże. Nie wiem, czy udałem. Ja już nie widzę. Na podłodze leżała gdzieś. Jezusie, kto to przyszedł? Kurier po paczki. Tak długo oglądam twój live, że prawie bateria w telefonie nie wytrzymała. Moja bateria już też się skończyła, szczerze powiedziawszy. Więc... Ja pierdolę. Nie wierzę. Nie wierzę, że ona wstała. Czekajcie, bo... Wpłaty, bo muszę moderować. www.hałas.pl. Firma usługowa, 5 zł. hałas.pl. Aż kurde z ciekawości sprawdzę, co jest grane. Ciekawe. Czekajcie, gdzie ta blacha jest? No, co? No ta blacha, która idzie na to. O, jest, ale to z innej. Ale nie mam tasiemki. To nie jest to. Go, 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 goat. Widzisz, goat? Trzeba wierzyć.
Jakbym cyk trąba. Nadzieja umiera ostatnia. Rysiek, 5 dyszek. Ej, nie wiedziałem, że jest live, a tu pewnie końcówka. Chyba się spóźniłem. Ryśku, to musi być końcówka. To jest kwestia czasu. Potrzebuję tej blachy, żeby podpiąć napęd. Tam jest taśma transmisyjna. O kurde. Masakracja. Masakracja. Ile ja się nalutuję. Boją się skubane tego młotka. Bez kitu. Noż kurde, no gdzie jest ta blacha? A, dobra. Jest. Jest. Piotr, mam już. Mam. Wiecie o co chodzi? Jeżeli się przebywa w tak małym pomieszczeniu, bo na przykład Sinu Service był, niektórzy też tu byli, to pomieszczenie ma 1,40 m na 2,20 m. To jest taka malutka klatka. Ja też najmniejszy nie jestem. No i jak ta maszyna pierdzielona robi 2 czy 3 rebalingi, to tutaj temperatura jest strasznie wysoka. Tu jest realnie 27 stopni. To jest masakra, jak to mega męczy. Klimę muszę podkręcić. A jeszcze głód robi tym bardziej problem. Pamiętam, jak jeden z widzów do mnie przyjechał, wszedł tu do mnie do pomieszczenia i maszyna BGA nie była podłączona. To po paru minutach sam powiedział, że tu jest takie ciężkie powietrze, a na live jak się ogląda, że no, kurwa, spoko jest, no przecież normalna robota, ale jak tu przybył, to jednak nie było takich hop-siup. Więc wieczorem jest o tyle lepiej robić live, że w firmie nikogo nie ma, już jest chłodniej, nie? RB, black, white. Jeszcze co? Wentylator. Chodź tu, dziadu. Nie, no bez kitu. Ja wiem, że ona da obraz, ale ona wyjebie ten błąd. No bankowo, no kurde. Bez sensu. Bez sensu. Dlaczego mi to zrobiłaś? Mogłaś nie działać. Myśmy mieli wtedy koniec live, przegrałem, walić to, inna konsola, jedziemy z koksem. A tu dalej festiwal spierdzielenia. Dalej, niekończąca się opowieść. PS5, która ze mnie zrobiła durnia. Czekajcie, bo coś tam wskakuje. Co wy tam piszecie na tym czacie? Siema Spok, z weekend wyślę tego dela, co rozmawialiśmy przez telefon. Gratuluję byku, taki bajer. Czego gratulujesz? Dziękuję, przyślij. Także dlaczego nie? Odpalamy ją. Pierwsze włączenie. Jestem z tobą, Szymon. Daniel. A jak z rękojmią na naprawę ustawową? A nie wiem. Nie mam pojęcia. Tutaj nawet nie wiem. Spoks, twój opór się opłacił. Nie dość, że świetny materiał, to i cierpliwość popłaca. Kurwa. Ten pendrive pomarańczowy. Podłączymy go z tyłu. Idziemy do recovery. Masakracja. Masakracja. Łeb rozwalony. Centralnie. Pad. Daj pada. Sinuservice.pl. Reklama za 5 zł. Brawo za ten powrót konsoli do życia. Nie. Ty powinieneś prywaciarzu zapłacić 100. Byłoby uczciwie. Tak? Takie jest podejście. Nie no, żartuję. Umowa była... A wyłączyła się, no bo... Wyłączę ją. Dobra, idziemy do recovery. Trzymam palucha 7 sekund. Piknęła. Piknęła. No i... Co się stało z sekcją Top Donate? Nie wyzerowałem ją. Uruchomiłem wpłaty, które są wyświetlane tylko z dzisiaj.
I potem na koniec live'a zmienię, zobaczymy, czy coś tam się zmieni, przetasuję. Dobra, pendrive z softem wpięty, bo to jest ten soft najnowszy. Idziemy do Reset PS5, Reinstall System Software. Au! Próbujemy dzidę. Nie zadziała. To nie ma bata, żeby zadziałało. Pierwszy raz na live. Paweł Mikos. Paweł, wpłać 5 zł. Dyszka. Młotkiem ją i nie pierdziel. Ja przeczytałem mietkiem ją. Wszyscy razem z Poksu, au! No, chcę wyzerować, tak, jest! O, żryj to! Nie wyłączaj PS5. Najlepiej było, jakby teraz korki wywaliło. Mietkiem też. Ale jestem prywaciarzem, więc powinno już być minimum 200 zł, napisał Sinuseries. Tak, śmiechem, żartem, tak. Resetting to factory defaults. Ja patrzę tam, ja tam w lewo nie patrzę, bo nie zadziała. Preparing update. I zobaczcie, 0, 1. Tutaj powoli. 2, 3. Jest taki przymulony dupek. 4. U nas w pile burza idzie. No to odłączaj wszystko od prądu. 20, 25, 30. 40, 100, nagle please wait, wypierdzieli błąd. Kurwa. Szmato. Mówiłem. Masakra. To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Witam, jaka marka laptopów najrzadziej trafia się na serwis? Stoję przed wyborem laptopa, chciałbym, żeby podziałał, a nie leżał na serwisie. MacBooki. MacBooki na procesorze M1 rzadko się psują. Dopóki tego nie zalejesz, to naprawdę one się nie chcą psuć. Więc tutaj dobrze wykonane. Bzyku, to ja zdążyłem z Mazur do Kielc dojechać, żeby ci młotek przywieźć. No nic, zawracam na echo, jadę do siebie, do domu. Czekajcie, przymknę drzwi. Klient przyszedł. Czego ta niebieska mruga obraz jest? Szymon, zrób sobie przerwę, odśwież głowę i wróć. Ja nie chcę już dzisiaj do niej wracać. Zmęczyła mnie psychicznie. Plus głód, plus masakra. Ale jedyne, co jest motywujące, to to, że podgrzewacz dolny z JBC jest w stanie tak nagrzać płytę równomiernie, że ten procesor, widzieliście na live, wlutował się równiutko, jest idealnie i ta płyta wstała pierdzielona. Da się lutować, bo na Jowy, przepraszam, miałem spore problemy z lutowaniem piątki. Strasznie się wyginał laminat, było do dupy. Starsze oprogramowanie załatwi sprawę. Bzdura na kiju, żadne oprogramowanie starsze nie załatwi sprawy. Zjedz Snickersa, bo nie jesteś już sobą. Ja nie jestem sobą od wczoraj. Anteny niepodłączone. O, to jest kurde dobra rada. Wujek dobra rada napisał, przez to, że te anteny nie są podłączone, to ta konsola nie przychodzi update'a. Fuck logic. O 15 kończę pracę, to ci gratis trochę pomodruję. Nie, jest 14:35. Ile ten live godzin trwa? Od 10 jesteśmy, czy od 11? Nawet nie wiem, nie mam pojęcia. Ile ja już tu klepię? 15 września przywiozę na SPA PlayStation 4 wersję premierową, nieotwieraną. Zapraszamy. Ta konsola to kupa złomu. Patryk, zrób crash testy. Nie, właśnie, jakby ona powiedziała tak koniec końców, że nie chce gadać, mógłbym jej zrobić fatality. Ale tutaj te pamięci są ciekawe. Bo wiecie, o co chodzi? Ja tyle czasu już w to wpierdzieliłem, zainwestowałem, to teraz trzeba być idiotą, żeby nie pociągnąć tego dalej.
po co ja łącznie siedziałem przy tym wszystkim? 3 live'y, tak? Czy 2? Plus 2 materiały. To jest 3 dni roboty. To jest bankowo. Tutaj wychodzi na to, że plan jest taki. Jest 6 kostek. Po wlutowaniu kości numer 6 ona zaczęła pobierać 1 mA w standby'u, więc wylutuję kostkę numer 5 i zobaczymy, jak się ona będzie zachowywała. Jakby ten 1 mA się utrzymał, to można wymienić tą kostkę na inną i znowu test, instalacja. Jak będzie dalej do dupy, zmieniamy kostkę 4 i test. Jak jest 1 mA, idziemy, lutujemy drugą kostkę. Jak nie ma 1 mA, to lutujemy z powrotem kostkę numer 4 oryginalną. To jest masakracja. Bo tutaj trzeba się dowiedzieć, które kości faktycznie trzymają firmware, bo tu jest połączenie pomiędzy nimi. Te kostki i tak wykryły, że coś się zadziało z tablicą tego systemu, bo przy pierwszym podłączeniu, później jak dała już obraz, po wymianie, już tam nie wiem, czy mostu, nie pamiętam, ona prosiła o nowy soft, nie? Więc to jest masakracja. Jeszcze 1600 ludzi mnie ogląda. Jasne, cholera. Słuchajcie, pisaliście pewnie, ile to trwa? 3 godziny 20 minut. Masakra. Ale my z tobą. Ja już nie umiem czytać. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. A ja wcale tak nie uważam. Nie muszę schodzić niepokonany. Nie jestem tego typu człowiekiem. Przeglądnę dla Ciebie cały internet w związku z tym problemem i zrobię streszczenie. Sinuserwis napisał. Trzymam Cię za słowo. Ile Cię sprzętów naprawiłeś? Ja czy Sinuserwis? Ja to serwis OK. Także słuchajcie, kończymy dzisiaj. Ja za chwilę klikam zakończ. Jedna wielka prośba do Was. Jak chcecie jeszcze na sam koniec 5 dyszkę wpłaćcie, OK. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, po zakończonym live'ie napiszcie komentarz pod tym filmem publicznym. Nie tu w komentarzu, tylko tam jak on się stanie publiczny, czyli hashtag naprawa, hashtag PS5, cokolwiek. Hashtag, który się kojarzy z tym kanałem. Bo tak to wygląda. Zapisz za długo, to zrób szybciej, kurde, człowieku. W rzeczywistości nie przewiniesz. Tak samo jak nie przewiniesz trasy Kielce-Gdańsk. Nie zrobisz tego w godzinę. Trzeba jej odjebać swoje i tyle. Przejechać, przewieźć, przelutować. To się tak fajnie tylko prosto rzuca. Nie, to nie jest taki hop-siup. Więc słuchajcie, będzie możliwe, że jeszcze jeden film o tym z live. Nie wiem. Kończę, klikam. Także mnie już nie ma. Był z Wami Spox 2. Komentarze dla Was. Hashtag